Alexa Stage. Dzień dobry. Ja nazywam się Maciej Tęgi i znajdujemy się w Amazon Development Center Poland w naszym biurze. Moim gościem jest profesor Władysław Duch, wybitny polski naukowiec w dziedzinie neuroinformatyki i sztucznej inteligencji, prorektor do spraw badań naukowych i informatyzacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, były wiceminister odpowiedzialny za naukę w Polsce oraz wieloletni współpracownik zagranicznych uniwersytetów w Singapurze i Instytutu Maxa Plancka. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, ja patrzę na pański bardzo imponujący życiorys, ścieżkę kariery naukowej. Zaczynamy od fizyki teoretycznej, przejście przez informatykę i sztuczną inteligencję, a teraz kognitywistyka. I tak się zastanawiałem, czy pana planem od samego początku było stać się najbardziej wszechstronnym ekspertem od sztucznej inteligencji, czy to się tak panu wydarzyło? No, kiedy zaczynałem, to mało kto słyszał o sztucznej inteligencji, także to jest krok po kroku. Człowiek robi rzeczy, które wydają mu się coraz bardziej interesujące. Był taki okres niedawno, kiedy mnie pytano, czym się właściwie zajmuję, to ja mówiłem, że przewijam niemowlaki i pieluszki zmieniam, bo mieliśmy Baby Lab, taki, gdzie badaliśmy niemowlaki rzeczywiście i to było nasze główne zajęcie jeszcze powiedzmy 5-6 lat temu. To się tak robi, że człowieka coś interesuje. Ja chciałem zrozumieć, jak działa ten świat, więc poszedłem studiować fizykę w nadziei, że fizyka będzie tak jak matematyka. Będą jakieś aksjomaty, wszystko stąd jakoś będziemy mogli wywnioskować. Jest kilka fantastycznych rzeczywiście prób tego rodzaju, żadna nie wyszła. No trudno. No, okazało się, że fizyka opisuje to, co obserwujemy, ale nie wyjaśnia właściwie, czym jest to, co obserwujemy, prawda? No i z tego się jakoś to rozwinęło, że na uczelni trzeba było tworzyć informatykę. Ja już byłem wtedy tak zwanym pracownikiem samodzielnym, czyli po habilitacji, gdzie była to głównie, powiedzmy, matematyka stosowana, obliczania na dużą skalę, któreśmy robili własności cząstek i rozwiązywania równań mechaniki kwantowej. No ale tworząc tą informatykę, oczywiście najbardziej mnie zainteresowała sztuczna inteligencja, potem sieci neuronowe, potem z tych sieci neuronowych zaczęliśmy patrzeć na to, co mózgi robią i jakie są inspiracje realne. No, utworzyliśmy kognitywistykę przy końcu lat 90. i zrobiliśmy studia zaraz po Poznaniu, który miał silną psychologię i troszkę wcześniej to zrobił, z rok przed nami. No i na koniec okazało się, że tych kognitywistów dobrze jednak nauczyć czegoś więcej niż filozofii. Bo jak państwo wiecie, jednakże znaczna część studiów kognitywistycznych to jest bardzo teoretyczna, bo ludzie nie mają jednakże zaczepienia w badaniach empirycznych. Więc utworzyliśmy laboratorium neurokognitywne, zaczęliśmy kształcić psychologów w tej chwili, znaczy głównie tych kognitywistów. W tej chwili jest mnóstwo sprzętu, badania rzeczywiste, oni się uczą konkretnych rzeczy, więc to wszystko się tak dość spontanicznie rozwinęło. W pewnym momencie okazało się, że jestem w takich bardzo szacownych gremiach, takich właśnie, które są pełne pionierów w dziedzinie sieci neuronowych. Zostałem wybrany na Fellow of International Neural Network Society. Zostałem wybrany na prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Sieci Neuronowych. Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę 2 kadencje byłem takim prezydentem, a nigdy nie próbowałem nim zostać, ale jakoś tak mnie wypchnięto. Więc po prostu robi człowiek, co chce, czy co go interesuje i nagle się okazuje, że są tacy, co go doceniają. Ale nikomu nie polecam tej drogi, muszę powiedzieć, dlatego że jak się człowiek nie zacznie skupiać nad czymś, jak się nie uchwyci jednego tematu, no to szansa na to, żeby został wybitny, żeby go wybrali do akademii, żeby jakieś medale dostał, jest bardzo nikła. Ja jestem w tej chwili niczyj, prawda? Ludzie nie wiedzą, gdzie mnie przypisać. I w związku z tym, owszem, pojawiam się tu i ówdzie, ale właśnie jestem troszkę na uboczu wszystkiego, prawda? To nie jest najlepsza droga kariery, to od razu młodych uprzedzam, ale jak już zostaniecie samodzielni, to jest świetna droga, bo możecie robić to, co wam największą przyjemność sprawia. No właśnie, to jest chyba pytanie o metrykę, co jest najlepszą ścieżką kariery, tak? Czyli można powiedzieć, że podążał pan profesor za swoją pasją trochę, tak? No tak, tylko że czasami rzeczywiście trzeba się poświęcić troszkę. Znaczy w pewnym momencie moją pasją były układy nieliniowe, ale znalazłem fajnego szefa, z którym mi się dobrze rozmawiało i zaczęliśmy pracować nad metodami rozwiązywania równania Schrödingera głównie, czyli czymś, co jest chemią kwantową, prawda? Metodami obliczeniowymi fizyki teoretycznej i tak dalej.
No i z tego zrobiłem doktorat, a później troszkę odjechałem od razu do bardziej rzeczy bliskich informatyce, takich grafów, które pozwalają nam robić obliczenia zamiast rozwiązywać równania, to analizować grafy. No a później już właśnie zająłem się bardziej informatyką. Te wszystkie etapy niejako były kwestią tego, że widziałem, że tam jest coś bardzo interesującego, czym chciałbym się zająć. Gdyby spojrzeć teraz na taki profil docelowy, gdybyśmy chcieli faktycznie wykształcić eksperta do spraw sztucznej inteligencji, to zdaje się, że pana ścieżka jest modelowym przykładem takiego eksperta, prawda? No nie, gdybym wcześniej zaczął, gdybym w tej chwili zaczynał, rzeczywiście mógłbym się skupić nad czymś i wsiąknąć w te rzeczy, które zaczynają nas przerastać tak naprawdę, prawda? Jak ja zaglądam do takiego Archives AI, no to widzę, że codziennie tam jest 100 publikacji, niektóre naprawdę bardzo istotne. Przegląd tego wszystkiego. Jeszcze do niedawna miałem nadzieję, że wrzucam te różne publikacje na swój dysk i miałem nadzieję, że ja będę w stanie to jakoś zintegrować, ogarnąć wszystko. No nie da się tego już ogarnąć, naprawdę. Jest tyle wątków tylko w tym obszarze, a my się jednak zajmujemy troszkę mózgiem, mamy aparaturę, mamy doktorantów, którzy się zajmują robieniem eksperymentów, analizą sygnałów i tak dalej. I sztuczna inteligencja jest kawałkiem tego, prawda? I to są takie dwie duże odnogi, gdzie się tyle dzieje, że trudno to ogarnąć, prawda? Więc zaczynanie w tej chwili może za daleko, czyli nie wiem, od fizyki teoretycznej, można przejść krok po kroku, bo człowiek ma już pewną wiedzę, narzędzia i umiejętności, ale lepiej by było rzeczywiście kształcić się od razu w tych obszarach, które są dla nas najbardziej interesujące. Po skończeniu studiów na przykład nie miałem pojęcia o teorii aproksymacji. Odkryłem parę razy rzeczy, które wszyscy wiedzieli od lat 50., prawda? No bo mnie nikt tego nie uczył, prawda? Więc jednak dobrze mieć dobry punkt wyjścia, dobrego opiekuna, który trochę już widzi, co w tej dziedzinie jest ważne i co warto robić. No a myśmy zaczynali w okresie, kiedy nie było książek, nie było internetu tak naprawdę, nie można było dostać się do publikacji. Komputery były ZX Spectrum, prawda, albo jeszcze takie, które trzeba było przez północy uruchamiać, żeby cokolwiek na nich policzyć. To były naprawdę pionierskie czasy, więc teraz jest i łatwiej, i trudniej, prawda, dlatego że trudniej, bo rzeczy się stały bardzo złożone. A łatwiej, bo łatwiej jest dostać się do informacji, nad czym się skupić i robić coś interesującego. No i są takie firmy jak Amazon, prawda? Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ja może jeszcze tylko nadmienię, że pan profesor jest otwarty na pytania z sali, także jeżeli ktoś by chciał się odważyć, to zapraszam. Panie profesorze, zaczynamy trochę dyskutować na temat sztucznej inteligencji, a ja chciałem pana zapytać, zanim pójdziemy w ten kierunek, czy mógłby pan powiedzieć nam, co pan rozumie jako pojęcie inteligencji samej w sobie? No, jeśli ktoś naucza tego tak jak ja od prawie 30 lat, to ma gotowe definicje. Te definicje wynikają z tego, że ludzie próbowali utworzyć pewne teorie i można zdefiniować takie pojęcie jak inteligencja w obrębie jakiejś teorii, prawda? Newell i Simon, Newell dostał Nagrodę Nobla z ekonomii akurat, ale to byli pionierzy sztucznej inteligencji jeszcze z lat 50., przepraszam, bo ten słynny ogólny rozwiązywać problemów. Świetny pomysł, prawda, z 56 roku. Do tej pory takiego nie mamy, prawda? Ale w każdym razie można powiedzieć bardzo skrótowo, że dla nich to była zdolność do rozwiązywania problemów, dla których nie mamy efektywnych algorytmów. Jak mamy efektywny algorytm, to sobie to zaprogramujemy, krok po kroku dostajemy rozwiązanie. Ale jeśli coś jest zbyt złożone, na przykład gra w szachy czy w Go, gdzie teoretycznie moglibyśmy rozważyć wszystkie możliwości, ale ich jest praktycznie nieskończenie dużo. Nie da się tego zrobić, prawda? Albo też takie rzeczy jak rozpoznawanie głosu, czy rozpoznawanie twarzy, czy innych rzeczy, gdzie próbujemy wychwycić pewne cechy, ale jak posługujemy się tylko tymi cechami, to nie działało zbyt dobrze, prawda? Dopiero duże sieci neuronowe sobie z pewnymi rzeczami poradziły. Więc w teorii systemów opartych na wiedzy inteligencja to jest zdolność do wykorzystywania wiedzy do osiągnięcia stojących przed systemem celów, prawda? I to jest dobrze zdefiniowane, tak? Każde pojęcie ma określony sens, jeśli mamy dobrze zdefiniowany kontekst, prawda? Więc
Można próbować oczywiście mówić, no ale inteligencja, nie wiem, zwierząt, tego, owego, no, to wszystko jest osiąganie celów w oparciu o wiedzę. Ta wiedza nie musi być zwerbalizowana, bo zwierzęta nie mają takiej wiedzy, prawda? Częściowo jest ona wrodzona również, ale to próbują osiągnąć cel w oparciu o to, co wiedzą, co ich organizm wie również, prawda? A czy termin autonomicznej sztucznej inteligencji jest tożsamy ze sztuczną inteligencją, czy jest różnica pomiędzy nimi? No nie każda inteligencja jest autonomiczna, prawda? Bo możemy mówić o autonomicznej sztucznej inteligencji w sytuacji, kiedy rzeczywiście zupełnie niezależnie od tego, czy my wchodzimy w interakcję, czy nie, ten system, jak mu się nada pewien kierunek działania, zapyta o coś, jest w stanie rozwijać się, tworzyć teorie, iść daleko, prawda? Natomiast jeśli my usiłujemy coś w tej chwili zaprogramować, mamy taki system jak GPT-4 i krok po kroku robimy drobne kroczki, ale to wymaga bez przerwy dialogu. To jest w tej chwili partner, dlatego że on jeszcze nie jest w pełni autonomiczny, ale jest partnerem. W związku z tym, jeśli zadajemy sensowne pytania, to dostajemy sensowne odpowiedzi. Tak jak z ludźmi, prawda? Jeśli zadajemy komuś sensowne pytania, to ta osoba może jakoś zacząć odpowiadać i wówczas ten dialog zaczyna dla nas również być istotny. Ale jeśli po prostu powiemy, napisz mi to i to, bez żadnej specyfikacji i bez mówienia krok po kroku, co dokładnie chcemy, no to jeśli państwo sobie wyobrazicie, że mamy, nie wiem, do czynienia z 10 kroków trzeba zrobić, żeby coś zaplanować, prawda? Na każdym kroku mamy 80% szans, że zrobimy to dobrze. No to po 10 krokach jakie są szanse, że będziemy rzeczywiście mieli dobre rozwiązanie? No, 0,8 do potęgi 10 to jest około 0,1, czyli już jest to tylko 10%, prawda? Ile razy musimy głęboko rozumować, to wpadamy w malinę. A ile razy jesteśmy w stanie rzeczywiście na coś szybko odpowiedzieć, nasza wiedza jest szeroka, ale płytka, prawda? Natomiast próba rozumowania zawsze wymaga weryfikacji na każdym kroku. No i stąd na razie mamy systemy takie jak czaty różnego rodzaju, które są w stanie, owszem, podrzucać nam różne hipotezy, ale wymagają dialogu z nami, nie są jeszcze autonomiczne. Autonomiczne samochody powinny całkowicie się same prowadzić, prawda? Ale na razie jeszcze w różnych warunkach nie są jeszcze w stanie tego zrobić. Są próby w niektórych miastach, tak, w izolowanych warunkach, można powiedzieć. Takie. Panie profesorze, wspomniał pan o sztucznej inteligencji i autonomicznej sztucznej inteligencji. Ja się zastanawiam, gdybyśmy wzięli ten przykład czata, takiej interakcji z użytkownikiem, czy właściwą definicją tej autonomicznej sztucznej inteligencji byłoby to, kiedy ten system po zadanym przez nas pytaniu powiedziałby, to nie jest właściwe pytanie? No to byłby bardzo dobry początek oczywiście. System taki jak czat jest systemem czysto skojarzeniowym, prawda? W głowie mamy dwie półkule, jak pamiętamy. Jedna z nich to tak się jest w stanie nauczyć, posługiwać językiem, zwerbalizować, ale jak się przetnie połączenia pomiędzy nimi, to okazuje się, że ta druga jednakże ma często inne preferencje i chce robić co innego, ale podrzuca nam wyobrażenia, różne hipotezy, prawda? Jest twórcza bardziej, prawda? I ten system, jeśli będzie twórczy, to jest w stanie nas poprowadzić daleko w różnych spekulacjach. Jeśli na przykład się zapytać, czym jest, nie wiem, ciemna materia, a system się naczytał różnych podręczników fizycznych, no to może zacząć sobie eksplorować ten temat i możemy zapętlić te jego odpowiedzi i pytania, tak żeby sama je sobie zadawała krok po kroku i żeby zaczęła eksplorować różne możliwości, które pozwolą nam dotrzeć do tego, czym to może być i podrzucać nam różne hipotezy. Większość z nich będzie błędna, tak jak większość naszych wyobrażeń, prawda? Ale niektóre mogą się okazać ciekawe. No i wówczas ten system stałby się rzeczywiście autonomiczny w tym sensie, że on się staje, powiedzmy, fizykiem, teoretykiem, który głównie się skupia nad myśleniem o tego typu problemach, prawda? I takie systemy na pewno wkrótce zobaczymy. Czyli nie tylko stara się odpowiedzieć na to jedno pytanie, ale stara się pomyśleć 10 pytań do przodu i powiedzieć nam, o czym my tak naprawdę pytamy, tak? No, nie tylko o czym naprawdę pytamy, ale co wynika z takich wstępnych przemyśleń, czy my możemy to dalej rozwijać, my możemy powiedzieć, no ciekawe, idź dalej, prawda? A możemy w ogóle nic nie mówić, tylko czekać, aż się rozwinie jakaś teoria i system nam zaproponuje, żebyśmy może coś zweryfikowali eksperymentalnie, różne formy właśnie takie hipotez, które się daje zrobić. To by było rzeczywiście coś, co autonomicznie dochodzi w jakiejś, choćby ograniczonej dziedzinie, jednakże do ciekawych rozwiązań. Wspomniał pan GPT-4, tak? To jest skutek pewnego przełomu, tak, zdaje się, w
technologii sztucznej inteligencji. Czy jest jakiś jedna rzecz, która spowodowała ten przełom, czy to jest splot kilku okoliczności? Zmierzam trochę do tego, co by musiało się stać, żeby nastąpił kolejny przełom, kolejny krok. No, to, co się stało nagle, bo jednak sztuczną inteligencję się rozwija od lat 50., prawda? I cały czas mieliśmy pewne teorie, takie symboliczne podejścia, systemy ekspertowe i nagle właściwie od powiedzmy 2 lat niecałych jest ta eksplozja. I kilka rzeczy się złożyło na to. No, pierwsze to jest oczywiście fizycy wyprodukowali różne półprzewodnikowe struktury tak małe, że jesteśmy w stanie zrobić niesłychanie złożone chipy i nagle mamy takie karty jak H100 czy inne, które potrafią strasznie dużo obliczeń wykonać. No bez wątpienia jeśli mamy mózg myszy, który jest też bardzo złożony, to on jeszcze nie jest wystarczający, żeby prowadzić rozważania i posługiwać się językiem, prawda? Musimy mieć coś naprawdę o złożoności do jakiegoś stopnia porównywalnej ze złożonością naszych mózgów. To jest ta część fizyczna, prawda? Część oczywiście algorytmiczna to jest taka, że nastąpił wielki przełom w robieniu dużych modeli sieci neuronowych. Myśmy robili bardzo proste rzeczy. Mamy jedną bazę danych, na niej trenujemy jakąś taką prostą sieć, która robi transformację, przetwarza te informacje, prawda? Ale to były proste rzeczy. Natomiast nagle się okazało, że jak mamy bardzo dużo informacji i mamy bardzo złożone sieci, musimy wymyśleć, w jaki sposób, w szczególności w tych sieciach analizujących teksty, w jaki sposób my możemy wyłapać kontekst, który pozwoli nam określić sens określonych słów. No i tutaj przełomowa praca to jest ta z 2017 roku, prawda? Attention is all you need. Teraz są różne warianty tego oczywiście, ale to jest ta idea taka, że musimy wiedzieć, na co zwracać uwagę w tekście, po to, żebyśmy byli w stanie stworzyć pewną reprezentację sensu w bardzo wysokowymiarowej przestrzeni, więc potrzebujemy do tego mnóstwo parametrów, prawda? To jest ta część algorytmiczna. No i mamy też część poznawczą, która mówi, to ten system ma robić rzeczy, które są interesujące dla człowieka, więc w związku z tym różne metody właśnie tego, co się nazywa human alignment, czy dostosowania do preferencji człowieka, prawda? To jest ta trzecia część. No a czwarta część troszkę może inspirująca, to jest nasze rozumienie tego, co mózgi robią, jak to rzeczywiście działa w przypadku inteligencji biologicznej. Czyli mamy takie cztery nogi, można powiedzieć, na których to się zaczęło opierać. W każdej z nich był niesłychany postęp, ale razem one spowodowały, że ludzie się nauczyli robić coraz większe sieci. GPT-4 była już naprawdę dużym modelem, a w tej chwili, jak wiemy, mamy coś takiego jak Gemini, który ma pewnie już z 8 tysięcy miliardów parametrów. To są naprawdę liczby, które przekraczają nasze wyobrażenie, aczkolwiek jeszcze nie takie jak nasze mózgi. Tylko pamiętajcie państwo, że nasze mózgi, owszem, mają te prawie 100 miliardów neuronów, 100 tysięcy miliardów połączeń, ale niewielka część z tej całej mocy obliczeniowej naszych mózgów może być wykorzystana do myślenia abstrakcyjnego. No to wiemy choćby z tego, że Kasparow przegrał z komputerkiem takim, który trochę może być szybszy niż nasze telefony, ale niewiele, prawda? Więc to pokazało, że bardzo niewielki procent jego możliwości, a człowieka, który się skupiał nad tą grą w szachy od dzieciństwa, bardzo niewielki procent jego możliwości był w stanie wykorzystać do tego, żeby myśleć abstrakcyjnie, prawda? Więc może nie potrzebujemy osiągnąć aż tak złożoności dużej jak nasze mózgi, ale też musimy patrzeć, jakie algorytmy tworzą podobne stany wewnętrzne, które pozwolą nam na kojarzenie i weryfikację tego, co nam się skojarzyło w sposób logiczny. Czyli potrzebujemy systemów, które będą z jednej strony właśnie taką siecią neuronową skojarzeniową, a z drugiej strony czymś, co pozwala nam w logiczny sposób ocenić te skojarzenia. Systemy, które nazywamy neurosymbolicznymi. Mamy pytanie z publiczności. Poprosimy tylko mikrofonik. Dziękuję. Ja mam pytanie związane właśnie z tym, że tylko część mózgu używamy do myślenia abstrakcyjnego, ale... Część mocy obliczeniowej. To jest coś innego, bo żadna część mózgu nie jest czymś, co możemy sobie wyłączyć i powiedzieć, będziemy tak samo myśleć. Okej, czyli część mocy obliczeniowej używamy do myślenia abstrakcyjnego, do skojarzeń. Domyślam się, że duża część pozostała, która do tego nie służy do tego, żeby się orientować w przestrzeni, sensoryka, funkcjonowanie ciała. I miałem okazję oglądać z panem wywiad w Didaskaliach i tam zaciekawiła mnie taka jedna rzecz, że
zaczynamy się teraz zajmować, jako ten świat sztucznej inteligencji, tą właśnie pozycją w przestrzeni, że opomiarowujemy właśnie roboty i zaczynają one się uczyć jako sztuczna inteligencja teraz właśnie też tej pozycji w przestrzeni. Moje pytanie jest właśnie, czy pomimo tego, że tak małą część mocy obliczeniowej mózgu człowiek używa właśnie do myślenia abstrakcyjnego, czy to nie jest właśnie też taka nasza póki co przewaga jako gatunku, że my tylko nie jesteśmy tym, co przeczytaliśmy, o czym myśleliśmy, ale tym, czego doświadczyliśmy za pomocą zmysłów. I właśnie bardzo ciekawi mnie a propos tego przełomu też w tym kontekście, czy to właśnie nie będzie przełom, że sztuczna inteligencja zacznie się odnajdywać w przestrzeni, zacznie myśleć sensorycznie, a nie tylko tym, co jest w jakiejś bazie danych i właśnie przetwarzaniem tego. To bez wątpienia jest bardzo istotna tendencja, którą w tej chwili widzimy i to, że powstały duże bardzo programy takie, OpenX Embodiment na przykład, czyli takie idee, żeby tworzyć bazy danych dla uczenia się robotów, bardzo różnych fizycznie konstrukcji, różnych łap, różnych kroczących robotów, uczyć je różnych umiejętności, prawda? I jedno z przekonań takich w kognitywistyce dotyczyło tego, że właściwie nie można nadać sensu pojęć bez odwołania się do możliwości działania w świecie, że nasze ucieleśnienie jest tą cechą, która powoduje, że my rozumiemy, o czym mówimy, prawda? Bo możemy to odnieść do rzeczywistości jakoś poprzez swoje działanie. I to jest bardzo ciekawy kierunek, który teoretycznie można by dużo mówić o jak to w kognitywistyce wygląda, tak zwane 4E, prawda? Czyli embodiment and activism. Nie chcę wnikać w teoretyczne tutaj aspekty tego, ale to jest kierunek pokazujący, że powinniśmy rzeczywiście tworzyć reprezentacje wewnętrzne w oparciu o nasze możliwości działania w świecie i rozumienie tego, jak to działanie odnosi się do symboli, które używamy. Także być może rzeczywiście, że jest to konieczne, ale wydaje się obecnie, że bardzo wiele się można nauczyć z tekstów. I to jest pewne zaskoczenie. Psycholodzy już jakieś 7-8 lat temu pojawiły się pierwsze prace pokazujące, że teoria osobowości czy rozumienie innych ludzi, przede wszystkim jesteśmy w stanie się nauczyć dzięki językowi i że niekoniecznie musi to wynikać z ucieleśnienia. Więc to, że w tej chwili pojawiły się jednakże te publikacje pokazujące, jak takie czaty i różnego rodzaju systemy sztucznej inteligencji są w stanie wytworzyć sobie idee innych umysłów. To znaczy to, że ten system może na podstawie opisu sytuacji dojść do wniosku, że ktoś, kto bierze udział w jakiejś tam, prawda, akcji, ma inny pogląd na świat niż ja, bo nie widział pewnych rzeczy, prawda? To powoduje, że jednakże czysto z tekstu w GPT-4 pokazano, właśnie to Michał Kosiński między innymi na początku ubiegłego roku, pokazał, że wytwarza się w tych bardzo złożonych systemach rozumienie tego, jak ludzie inni patrzą na świat. No i później się pojawiło cały szereg publikacji takich, które dotyczyły różnych testów takich psychologicznych, pokazujących, że system może też próbować wnioskować o emocjach, które ludzie przeżywają i że takie systemy będą w stanie rzeczywiście pomagać psychiatrom w sytuacjach, kiedy są różne zaburzenia, takie właśnie analizy emocji i tak dalej. Także wydaje się, że może to ucieleśnienie, które jest ważne od dawna, już uważane przynajmniej za ważne, nie jest wcale takie krytyczne, prawda? A z drugiej strony to o czym powiedziałem, że są w tej chwili te duże programy OpenX Embodiment, to jest tak, że się tworzy model fundacyjny, gdzie 22 różne roboty, 33 laboratoria z całego świata. Uczymy się już, tam mam nawet notatki na ten temat, bo byłem pewny, że ktoś zapyta. 1,6 miliona zadań używano już do trenowania różnych form działania. No i teraz wyobraźmy sobie, jeden robot się nauczył, a wszystkie potrafią. Tak jak na tych filmach science fiction, prawda? To trochę powinno być przerażające. W istocie jest trochę pytanie o ograniczenia, tak? Bo to jest w pewnym sensie jakieś ograniczenie tego danych treningowych, tak? Jeżeli jakby te systemy nie posiadają
pewnej części tego, do czego my jako ludzie mamy dostęp. Tak? Zdaje się, że te systemy głównie uczą się jednak na tekście nadal. Tak? Oczywiście mają jakieś multimodalne modele, które mają obrazy, ale generalnie nadal jest to tekst. Ja się zastanawiam, czy są jeszcze jakieś inne ograniczenia tych algorytmów sztucznej inteligencji. I trochę widziałem wykład, na którym pan porównał to trochę właśnie do ludzkiego mózgu, tak, w którym my mamy ograniczenia pewnych połączeń nerwowych, tak, i zastanawiam się, czy możemy tego typu ograniczenia również wyróżnić w tych algorytmach, czy one są łatwo rozwiązywalne dla takich systemów? No, to, co mieliśmy dotychczas przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, to były duże modele językowe. Potem się pojawiła idea taka, że powinniśmy mieć duże modele multimodalne, dlatego że zaczęto używać obrazy. I potem się pojawiła jeszcze idea zupełnie nowa w tej chwili, że powinno być large action models, czyli my obserwujemy działanie i okazało się, że właściwie można wywnioskować o tym, co się z robotem dzieje, czysto na podstawie propriocepcji, czyli informacji z jego wewnętrznych czujników, o tym, w jakiej pozycji jest jego ciało. Oczywiście dobrze jest też mieć inne informacje, w jakiej pozycji jest do reszty świata, prawda? Ale te sygnały z wewnątrz płynące, których dotychczas nigdy nie uwzględniano w tego typu modelach, są bardzo istotne w przypadku sterowania robotami. Także wydaje się, że rzeczywiście jeśli będziemy je rozwijać w ten sposób i ten Gemini, który teraz ma się pojawić, to Ultra, to już powinno być trenowane na nie tylko tekstach i obrazach, ale też właśnie na tym działaniu czy obserwacji działania. Więc to powoduje, że te systemy mają coraz bogatszy opis tego, czym jest rzeczywistość, prawda? I są właściwie dwa elementy takie, kiedy myślimy o tym, czy system może być świadomy, może żeby pójść w kierunku już bardziej wysokiego stopnia abstrakcji. Jeden to jest taki, czy system jest w stanie utworzyć pewien model rzeczywistości i komentować, co w nim jest. Fizycznie rzecz biorąc, jeśli to jest w tym modelu, no nie możemy powiedzieć, że on sobie po prostu nam jakieś reguły odpala, bo to nie jest oparte na regułach. To jest oparte na tym, jak się nasza sieć mózgowa pobudzi, kiedy pewne bodźce do nas dochodzą, a również wewnętrzne bodźce, prawda? A drugi to jest taki, rzeczywiście, jakie są te bodźce. I teraz nasze bodźce związane są z naszymi zmysłami, których ograniczenia dobrze znamy, prawda? Nie jesteśmy rekinem, nie odczuwamy pola elektrycznego, nie jesteśmy nietoperzem, prawda? Nie używamy echosondy ani delfinem. No, mamy zmysły, jakie mamy i w związku z tym nasza treść świadomości jest taka, jaka jest. Teraz możemy sobie wyobrazić bardzo różne systemy, które mają podobny mechanizm, jeśli chodzi o tworzenie wyobrażenia o świecie i komentowanie, ale mają zupełnie inną treść świadomości, bo mają zupełnie inny obraz sensoryczny. No na przykład obserwujemy koty czy psy, które bez przerwy węszą, prawda? One żyją w świecie zapachów, a my tego świata często zupełnie nie dostrzegamy przez wiele dni. Nie pamiętam, kiedy zapach wpłynął na moje zachowanie. Może podświadomie, ale nie jest to część mojego świata, prawda, w którym się poruszam. Także możemy sobie wyobrazić bardzo różne systemy, również te systemy robotyczne, które mają dostęp do różnych czujników i w związku z tym ich wyobrażenie o świecie jest całkiem inne niż nasze. Widzą w podczerwieni, widzą w nadfiolecie, widzą mnóstwo różnych rzeczy. Dalej, kolejny krok do tego to jest taki, że mamy do czynienia z możliwością specjalizacji, bo do przetwarzania tych informacji potrzebujemy specjalistycznych. W mózgu mamy wyspecjalizowane bardzo obszary, takie, które na przykład, prawda, tutaj, jeśli popatrzeć w ciemieniowym płacie, jak się troszkę wgłębić, to jest taki płacik, który jeśli się uszkodzi, to nie jesteśmy w stanie złapać na przykład piłki, czy złapać czegokolwiek, bo nie ustawiamy ręki w odpowiedni sposób, prawda? Jest mnóstwo rzeczy, które pokazują, jak silnie wyspecjalizowane są nasze obszary w mózgu. No, w szczególności właśnie neuropsychologia się tym zajmuje, bo widzimy nagle, że nie wiem, ktoś jest w stanie uporządkować kolory, ale nie jest w stanie ich nazwać, bo mu się wrażenia kolorystyczne nijak nie chcą połączyć z możliwością komentarza na ten temat. To się nazywa anomią koloru, prawda? No fajnie, czyli mamy bardzo wyspecjalizowane obszary mózgu. I teraz czy taki system sztuczny może mieć coś takiego? Może. To są właśnie te pluginy, których w tej chwili na Hugging Face mamy 500 000, prawda? I w innych repozytoriach. I nagle się okazuje, że my możemy tworzyć rozproszony mózg,
który może mieć wyobrażenie o świecie zupełnie inne niż nasze, ale mechanizm świadomości bardzo podobny i on może, w związku z tym, że będzie miał mnóstwo wyspecjalizowanych narzędzi, mieć dużo szersze wyobrażenie o tym, co jest możliwe, prawda? Bo będzie w stanie pewne rzeczy policzyć, zwizualizować w wielu wymiarach, czego my za bardzo nie potrafimy. Czyli krótko mówiąc, idziemy w stronę bytów, które są w stanie rzeczywiście być zupełnie odmienne od naszych, a jednocześnie częściowo dzielić nasze poczucie bycia świadomym. Mamy pytanie na sali, także proszę. Ja mam takie pytanie jako do kognitywisty, tak? Już teraz nie neurofizyka, nie informatyka, ale zastanawia mnie, dlaczego jest tak, że sztuczna inteligencja asystująca, roboty sprzątające, roboty kuchenne, asystenci głosowi, czaty i tego typu historii nie wzbudzają aż tak wielkich kontrowersji. Natomiast sztuczna inteligencja poszerzająca nasze możliwości, tak? Czyli właśnie jakieś tworzenie grafik, tworzenie abstraktów, tworzenie researchu, tak? To już zakładamy, że to może przekracza nasze oczekiwania wobec tej technologii. Czy to wynika wyłącznie z naszego ludocentryzmu, czy jak pan profesor na to pytanie by odpowiedział? No to jest oczywiście pytanie bardzo wrażliwe, że tak powiem, dlatego że jestem przekonany, że ludzie cierpią na megalomanię, prawda? My jesteśmy koroną świata i to jest bardzo głęboko wbudowane w naszą kulturę, prawda? Jedynie my mamy, nie wiem, jakiś pierwiastek taki w sobie, który pozwala nam myśleć i w dalszym ciągu wielu ludzi tak na to patrzy, prawda? Człowiek ma duszę duchową. No dobra, od XIX wieku nikt nie używa tego pojęcia, bo się okazało, że wszystkie funkcje, które wymyślono jeszcze w starożytności, a później święty Tomasz to przejął, które były przypisywane temu, że jest w nas ten jakiś pierwiastek taki duszy duchowej, zostały wyjaśnione i jednoznacznie, tak jak, nie wiem, to czym jest ciepło, się okazało, że się daje zredukować jednakże do fizyki statystycznej, termodynamiki, tak również różne rzeczy związane ze wzrostem, metabolizmem, reakcjami i tak dalej dały się wyjaśnić w zupełnie inny sposób. Ale w dalszym ciągu myślę, że to jest bardzo silny jakiś taki podświadomy trend, który ludzie mają, że nie, no ja wiem, że to się nie da zrobić. No, słuchałem naprawdę moich wybitnych kolegów fizyków, którzy się co prawda znają na kosmologii i pierwszych tam, prawda, jakichś pikosekundach powstawania wszechświata, którzy od razu wiedzą, nie, ale to ja uważam, że ja sobie nie mogę wyobrazić, że to tak może być. No dobra, no nie możesz sobie wyobrazić, ale co z tego wynika? No nic, tylko tyle, że masz kiepską wyobraźnię, prawda? Jeszcze parę lat temu nie wyobrażałem sobie, żebyśmy mieli takie GPT i mogli z nim pogadać. No nie, no ale teraz widzę, że jest. I jeśli nie zobaczymy czegoś, co już działa i nie nauczymy się, nie wiem, że maszyny mogą to zrobić, to nam się ciągle będzie wydawać, nie, no my jesteśmy najlepsi, jeszcze tego nie zrobili. To ile razy żeście państwo czytali, no tak, no jak to GPT coś napisze, to takie płaskie, nieinteresujące, to krytykę ludzie robią. No ja widziałem szereg tekstów, które są dla mnie zupełnie zdumiewające, prawda? No ale zawsze można krytykować, mówiąc, no tak, ja bym zrobił lepiej. No to spróbuj, no zrób zawody i zobaczymy, co ci wyjdzie. No niestety nasza megalomania, czyli nasz balon, który jest nakuwany przez tą sztuczną inteligencję, niestety jakoś się kurczy, prawda? Czyli można powiedzieć, że te systemy coraz bardziej wchodzą w te obszary, w które my byliśmy przekonani są zarezerwowane tylko dla ludzi, tak? No tak, no nam się wydawało, że twórczość to jest coś, czego żaden komputer prawda, nie będzie w stanie robić. Część z państwa może słyszała, że w roku 1950 Turing napisał taki słynny artykuł w piśmie Mind, który miał właśnie określić, czy maszyny mogą myśleć, prawda? No i napisał, że myślenie to jest tak źle zdefiniowane pojęcie, że trzeba zrobić test. No to zrobiono test, znaczy on wymyślił ten test. Ten test trochę jest oczywiście w tej chwili inaczej realizowany, ale wiemy, że maszyny przechodzą ten test, że one mogą udawać, że są człowiekiem, prawda? I że nie jest to coś, co jest oparte na tym, że ktoś tam wybiera, jaką regułę zastosować, bo taki bodziec nadszedł, prawda? To tak nie działa. Czyli te wszystkie dyskusje od 40 lat toczone na temat tak zwanego chińskiego pokoju, że w chińskim pokoju to siedzi ktoś, kto dostaje jakieś znaki, szuka reguł i na tej podstawie wypuszcza coś i on nic nie rozumie. No problem z tym chińskim testem wymyślonym przez Johna Searla to był taki, że to nie był test. Bo test musi mieć możliwość, że wypadnie negatywnie.
albo pozytywnie, a jego test zawsze wypadał negatywnie. We wszystkich tych mówią, no tak, no cokolwiek zrobimy, czy wbudujemy to w robota, czy będzie cała sieć, to zawsze nie ma tam żadnego rozumienia. No dobrze, no to dlaczego ludzie rozumieją? No tu Husserl pisze, bo nasze neurony mają jakąś magiczną właściwość. No dobra, czyli wchodzimy w stronę magii, bo nie chcemy uznać, że daje się to zrobić, ale daje się to zrobić w sieciach, rzeczywiście nieregułowych, nie takich, że patrzymy, co weszło, dopasowujemy regułę i ona wychodzi, tylko w takich, że jak coś wchodzi, to wzbudza w tym systemie pewien stan wewnętrzny, który wzbudza na podstawie historii, na podstawie tego, że nie wiem, coś mi się zdarzyło w dzieciństwie, że mam jakieś geny, jakie mam, że edukacja moja spowodowała, że pewnych rzeczy się nauczyłem i moje poprzednie doświadczenia wywołują we mnie pewną reakcję. I w tych systemach jest dokładnie tak samo. I to jest jeden z poważnych problemów, jakie mamy w tej chwili, o którym mam nadzieję będziemy za chwilę mówić, dlatego że nie można zrobić uniwersalnego systemu, który we wszystkich kulturach, w różnych sytuacjach będzie równie dobry. Zaiste będziemy o tym mówić, zaczekajmy jeszcze chwilę, bo chciałbym wyjaśnić dwa pojęcia i później będziemy mieli pytanko na sali, których pan profesor użył. Prepercepcja chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli i alignment problem. O, Tak? nie, to ja mówiłem o propriocepcji, przepraszam. Okay. Propriocepcja oznacza, że mamy sygnały dobiegające z naszych mięśni, ścięgien, z układu równowagi, czyli prawda, ucha wewnętrznego i tak dalej. I to są sygnały, które mówią nam, co się dzieje z naszym ciałem. To jest taka świadomość tła, o której Damasio pisze, że kiedy się budzimy, czujemy, że jesteśmy, bo właśnie mamy sygnały dopływające z wnętrza ciała, które nam mówi, no tak, jesteśmy, mamy to ciało, jesteśmy tutaj, prawda? A próba dostosowania tych systemów do ludzkich potrzeb, to human alignment, to jest robione na bardzo wiele sposobów w tej chwili. W szczególności takim stosowanym już od dawna to jest coś, co się nazywa RLHF, czyli feedback oparty na ludzkich reakcjach, prawda? To jest Reinforcement Learning Human Feedback, Te systemy, owszem, przewidują, co można by dodać do zdania, które się buduje fajnie, prawda? Bo trzeba ułożyć to zdanie jakoś. No, mózgi nasze to robią w sposób taki, że my nie jesteśmy tego świadomi. Po prostu ja zaczynam teraz mówić, nie wiem, co za chwilę powiem, to się jakoś, mój mózg, krótko mówiąc, wie to lepiej ode mnie, prawda? Tam już różne rzeczy się w nim poukładały w ciągu życia. No fajnie. Ale teraz, kiedy układam to zdanie, to zdanie musi mieć sens w kontekście poprzednich zdań. Czyli muszę nie tylko, że dodawać nowe słowa, ale muszę też próbować wybierać formy zdań i te zdania, które będą jako całość rzeczywiście pasować lepiej do naszej rozmowy w tej chwili, prawda? No i tutaj rzeczywiście, kiedy systemy zaczynają nam dawać pewne odpowiedzi, to dobrze jest, że z tych wszystkich odpowiedzi, żeby człowiek wybrał te, które uważa za najwłaściwsze z punktu widzenia rozumienia przez innych ludzi. Czyli rozumiem, że w ogólności to działanie ma dostosować te algorytmy trochę bardziej do naszego rozumienia świata, tak? No ale też do naszego sposobu wyrażania się na temat tego świata, prawda? Dzięki czemu one stają się dla nas bardziej naturalne, prawda? Ale jest kilka innych technik, które właśnie w tym kierunku dążą. No i niestety, jak państwo widzicie, sami systemy się stają tak politycznie poprawne, że trudno je czasem o coś zapytać, bo zaczynają ostatnio same ogólniki nam wypisywać i to jest dość denerwujące. I jeśli się nie zapytać od razu specyficznie bardzo, no to zaczynają nam wytłumaczyć, próbują rzeczy, które każdy wie, prawda? Trochę jak wojak Szwejk swego czasu słyszałem, prawda, co to jest krawężnik od swojego oficera. Pytanko z sali tutaj mamy gdzieś? Tak, tutaj. Dzień dobry. Panie profesorze, mi chodzi właściwie o prędkość, jeżeli chodzi o przesyłanie danych i uczenie maszyn. Przez jakiś czas mówiło się dość dużo o procesorach kwantowych i o tym, że dopiero stworzenie ich da tak naprawdę możliwość sztucznej inteligencji na osiągnięcie pełni rozwoju. Czy myśli pan, że mając te pluginy, te wszystkie informacje, te algorytmy, z których tworzona jest aktualnie sztuczna inteligencja, dając jej możliwość tworzenia świadomości na poziomie nie jednej maszyny, ale wielu połączonych ze sobą maszyn, przy tej technologii, jaką teraz mamy, one są w stanie prawidłowo funkcjonować? Czy to jest nadmierna liczba danych i ona nie będzie nigdy w stanie podawać prawidłowych odpowiedzi?
No, znaczy, to jest pytanie właśnie, co znaczy prawidłowo funkcjonować. Jeśli mamy system taki do gry w Go, no to on prawidłowo funkcjonuje dużo lepiej niż nasze mózgi, prawda? Jeśli mamy, nie wiem, system, który ma za zadanie przewidzieć, jak się dany łańcuch aminokwasów zwinie i stworzy z tego białko w 3 wymiarach, dzięki czemu będziemy mogli przypasować to białko jakoś do tego, co mamy w komórkach i robić leki, to dużo lepiej funkcjonuje. Krótko mówiąc, bardzo trudno nam znaleźć w tej chwili taki test, który by pokazał rzeczywiście, że nie jesteśmy w stanie go rozwiązać tymi technikami, które mamy, prawda? Nie wydaje mi się, żeby komputery kwantowe były nam do tego potrzebne, dlatego że kiedy robimy te modele tego, co się w naszym mózgu dzieje, to przede wszystkim patrzymy na to jako układ dynamiczny i jako jednakże oddziaływania, no właśnie, na poziomie interakcji takich czysto impulsów bioelektrycznych i to jest na poziomie czysto klasycznym rzeczywiście. Neuron jest strasznie dużym jednakże systemem. Jest taką komórką, która jest makroskopowa, prawda? Niektóre neurony wysyłają do mojego palca, prawda, u nogi swoje aksony. To jest strasznie duża komórka, prawda? Po drodze może być jeszcze parę synaps, ale w sumie to jest układ klasyczny. I ludzie, którzy upierają się, że są tam jakieś kwantowe elementy, a jednocześnie wiedzą, że w wysokiej temperaturze żadne typowo kwantowe efekty się nie utrzymują długo, no to nie wiem, wypisują takie rzeczy jak Roger Penrose, że tam mikrotubule są konieczne i że tam coś jest takiego. Nie widać żadnych ograniczeń, prawda? Robimy szybkie postępy, szybsze niż sobie mogliśmy wyobrazić. I w związku z tym szansa na to, że nagle to się wszystko rozsypie, bo tam są jakieś kwantowe elementy, które musimy uwzględnić. Tak nie jest. Moi koledzy, którzy zajmują oddziaływaniami białek z innymi cząsteczkami w takich układach biofizycznych, jednakże robią to praktycznie wyłącznie klasycznie. W niektórych reakcjach usiłują zrobić taki jednowymiarowy model kwantowy, żeby było lepiej, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, oddziaływania już białek ze sobą, które mają po kilkaset albo po kilka tysięcy aminokwasów, to jest zjawisko, które jesteśmy w stanie bardzo dokładnie opisać w czysto klasyczny sposób. Więc ja bym nie żywił nadziei, że nagle się okaże, że nasze mózgi to są naprawdę kwantowe i w ogóle nieobliczalność, jak to Penrose twierdzi i tak dalej. To trzeba zawsze, tak jak Turing to robił, próbować zdefiniować jednakże pewien test. I tych testów, jeśli chodzi rzeczywiście o ogólną inteligencję, udało się dużo przejść, ale nie wszystkie. Jest szereg w tej chwili takich testów, których te maszyny, które obecnie mamy, czy te programy, które obecnie mamy, jeszcze nie wypadają tak dobrze jak ludzie, ale zobaczymy za rok. Przy tym tempie rozwoju to ja sądzę, że się to właśnie w ciągu roku może zmienić. Bo ja pozwolę sobie rozwinąć to pytanie, bo to jest trochę pytanie o to, jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji. Tak? Jakie są możliwe scenariusze na najbliższe tak naprawdę lata. I jak rozumiem, pytanie jest troszeczkę o to, czy w jakiś sposób jesteśmy ograniczeni, nie wiem, tym fizycznym ilością procesorów, które są potrzebne nam, żeby osiągnąć kolejny etap, czy fizyczną ilością danych, które są nam potrzebne, żeby osiągnąć ten kolejny etap, można powiedzieć, nie wiem, czy to już jest osobliwość, czy kolejny po prostu etap rozwoju sztucznej inteligencji. Ludzie od dawna mówili na temat tego AGI, czyli Artificial General Intelligence. Ja byłem na konferencji w 2008 roku w Memphis, kiedy po raz pierwszy to się tak rozgłosiło. Mieliśmy nawet wspólny panel z Benem Goertzelem, który był jedną z osób, które bardzo o tym dużo mówiło. No i właściwie dopiero chyba miesiąc temu pojawił się pierwszy artykuł, który mówi, no tak, spróbujmy zdefiniować jakieś kroki do tego AGI. No i te kroki są takie, że gdybyśmy rzeczywiście już mieli AGI, to by znaczyło, że 99% wszystkich rzeczy, które ludzie potrafią zrobić, to już jesteśmy w stanie zrobić lepiej, prawda? Ale po drodze można sobie jakieś takie szczeble poustawiać rzeczywiście. No i w związku z tym trzeba, ale artykuł w dalszym ciągu nie definiuje dokładnie, czym miały być te testy, takie te 99%, prawda? Trzeba by, nie wiem, wypisać mnóstwo funkcji różnego rodzaju, powiedzieć, no dobra, no maszyna jeszcze tego nie zrobi, prawda? Czyli mamy pewne trudności, żeby to wyłapać. Także z jednej strony widzimy
ogromny postęp teoretyczny, który zaczyna już wychodzić poza to, co robi GPT. W szczególności bardzo mi się podobają pomysły, które stoją za takim mniejszym znacznie modelem, który się nazywa Mamba. I widzicie państwo, że są tendencje w dwie strony. Jeden to jest taki, zrobić super wielki system, który będzie wszystko wiedział o wszystkim. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Jest strasznie kosztowny i ten jeden system troszkę pewnie jest tam wewnętrznie zróżnicowany, ale jeśli on ma wszystko wiedzieć o wszystkim, to się rozbije o problemy międzykulturowe i postrzegania różnych rzeczy i tego, że ludzie jednak mają różne wyobrażenia o świecie, których nie da się uzgodnić w jednym super wielkim systemie. Z drugiej strony mamy tą tendencję, żeby robić małe modele, które mają tam kilkanaście, może czasem kilkadziesiąt miliardów parametrów, ale często mniej niż 10. I te specyficzne modele będą bardzo dobre w określonych obszarach takich, prawda? One nie będą uniwersalne, nie będą mówić w 1000 języków, prawda? Fajnie, ale będą bardzo dobrze służyć nam w jakimś takim obszarze ograniczonym. Na przykład jeśli chcemy mieć, nie wiem, psychoterapeutę, który w jakimś kraju, gdzie mamy pewną populację i gdzie coś o niej wiemy i tak dalej, sprawnie działa, to możemy taki system już naprawdę bardzo dobrze wyuczyć. Teraz pojawiły się pierwsze prace, które pokazują, że takie systemy uczone na podręcznikowej wiedzy, czyli textbooks is all you need, taka praca, prawda? Wszystko, co ci potrzeba, to jest rzeczywiście parę dobrych podręczników i wtedy się nauczysz wszystkich rzeczy, które są istotne, podczas gdy zaczynamy uczyć taki system i wszyscy mówią, o, więcej danych potrzebujemy, prawda, w danym języku i tak dalej. I te dane skąd spływają? No, spływają z Facebooka, z Twittera, ogólnie ze śmieci internetowych. To już Lemo pisał, prawda, że jeśli chcemy zapchać sobie zupełnie prawda, kanały łączności i naszą pamięć, to będziemy ściągać wszystkie śmieci, które gdzieś tam z jakiejś planety płyną i nic się z tego nie dowiemy, prawda. No i to jest ten problem, dlatego że te systemy zaczynają coraz gorzej działać przez to, że jak się tam coś pobudza, no to duża szansa, że się śmieci pobudzają, bo tam tych śmieci dużo naładowano, prawda. Garbage in, garbage out. To wiemy w informatyce od dawna, prawda? Więc być może lepiej jest robić takie mniejsze, wyspecjalizowane systemy, które będą dobrze działać w określonym obszarze, prawda? Natomiast są w tej chwili te dwie tendencje. Zobaczymy, gdzie one zaprowadzą. Ale... Albo jeden model, który jest gigamodelem, tak, uniwersalnym. Wszystkie języki, wszystkie kultury, tak. W ogóle wszystko. Albo zbiór połączonych mniejszych modeli, które są wyspecjalizowane w danych dziedzinach. Tak. I robimy takiego, nie wiem, model Boga, który wszystko wie. Nie da się tego zrobić, prawda? No właśnie, panie profesorze, bo pan profesor pochodzi z Kwidzyna, prawda? No tak. Bo ja tak się zastanawiałem, co zrobić, żeby stworzyć sztuczną inteligencję, która mówi po kaszubsku. No trzeba dużo literatury kaszubskiej, trzeba nauczyć ten system właśnie języka kaszubskiego, kultury. Jest trochę tej literatury. Nie wiem, czy tej literatury jest dostatecznie dużo, żeby on rzeczywiście nabrał biegłości w tym języku, prawda? To jest jeden z problemów, jakie mamy w językach, które są takie niszowe, czyli nie było tam dużo pisanej literatury. Jest wiele języków, gdzie w ogóle nie ma pisanej literatury, ale są mówione, więc w związku z tym ludzie to nagrywają w nadziei, że się to też da jakoś w systemach sztucznych tak przechować, prawda? Czy jakoś tam zapisać. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że nie wiem, bierzemy jakiś taki język, w którym jest niewiele słowa pisanego. Ale jakie jest słowo pisane? No zwykle jakaś literatura religijna, prawda? Czy to Koran, czy to Biblia, czy inne rzeczy. No i teraz trenujemy taki system na Biblii, na Starym Testamencie, bo nowy jeszcze nie dotarł. I co będzie, jak go wytrenujemy na Starym Testamencie? Zapytamy się go, jak rozwiązać problem izraelsko-palestyński. System od razu powie, no to jest przecież jasne, jest napisane, wybić wszystkich co do nogi. No... Nic innego nam nie pozostanie, prawda? I to jest coś, co naprawdę w różnych niszach takich prawda, kulturowych może, jeśli ludzie zaczną tworzyć te lokalne systemy, się pojawić. No właśnie, i teraz jak przeciwdziałać tego typu, jak to nazwać, halucynacjom? Czy to poprawna nazwa?
Ja bym odróżnił halucynacje od konfabulacji, dlatego że halucynacje są wtedy, kiedy system już tak fantazjuje, jak my halucynujemy, no to właśnie czasami od razu widać, że to jest halucynacja, prawda? Ale jeśli ktoś z wielkim przekonaniem coś głosi, a potem się okazuje, że to nie jest prawdziwe, na przykład GPT z wielkim przekonaniem, prawda, cytuje jakieś przepisy prawne, po czym się okazuje, że takich nie ma, co już się zdarzyło, jak wiemy, albo właśnie cytuje nam jakieś publikacje, które wyglądają sensownie, sprawdzamy, nie ma takich publikacji, no to już jest konfabulacja, bo system jest przekonany, że to jest dobre. Wewnętrznie tak mu się skojarzyło, prawda? No to niestety jest coś, co nam się też zdarza, tylko ile razy ja coś piszę, to naprawdę najpierw szukam, sprawdzam w internecie, czy to, co sobie zapiszę, to rzeczywiście jest prawdą, bo inaczej no przychodzą mi do głowy różne rzeczy, które się okazują no właśnie fałszywą pamięcią. Nasza pamięć nie działa tak jak pamięć komputera, ani też pamięć taka w sieci neuronowej, gdzie nie działa tak jak normalna pamięć komputerowa. Prawda? To jest, tak. Mamy pytanko z sali. To jest pamięć rozproszona, prawda? Zupełnie inaczej się tworzy, tak. To mnie zaciekawiło właśnie znowu pod kątem tego wywiadu, który miałem okazję oglądać z panem profesorem. Tam nie chcę, proszę mnie nie łapać za słówka, ale mniej więcej tam padło coś takiego, żeby politycy się śpieszyli kłamać, bo niedługo nie będą mogli, właśnie przez sztuczną inteligencję. I teraz, biorąc pod uwagę Taką właśnie mam tą halucynację i konfabulację, to właśnie się zastanawiam, skoro to istnieje, czy tutaj chodzi o to, że to przestanie istnieć w sztucznej inteligencji, te zjawiska, że ona będzie zawsze precyzyjna, dokładna i te zjawiska znikną całkowicie? Czy to o to chodzi właśnie, że zawsze będziemy mogli ufać temu, co wyjdzie z niej? No, znaczy tak, gdyby rzeczywiście ona podawała nam tylko rzeczy, które są absolutnie prawdziwe, to by utraciła kreatywność. Chodzi o to, że ile razy będziemy oceniać jakieś, nie wiem, wypowiedzi polityków czy inne, które znajdujemy w tekstach czy w tym, co ludzie mówią, to jest mnóstwo w tej chwili takich serwisów, które próbują to weryfikować. Konkret24, mnóstwo innych takich, prawda? Ja to studentom pokazuję zwykle na pierwszych zajęciach kognitywistyki, gdzie szukać weryfikacji informacji i w ogóle jak się przekonać, że coś jest prawdziwe, prawda? Natomiast pomimo tego, że one mogą same halucynować, czy też właśnie konfabulować, czy produkować różne hipotezy, które nie są prawdziwe, to jednakże będziemy dołączać do tego różne metody weryfikacji tego, czy rzeczywiście to jest realne. Najprostszy przykład to są właśnie te referencje sztucznie istniejące. To jest bardzo łatwo sprawdzić, że tego nie ma, prawda? Czyli krótko mówiąc, do systemu trzeba jednakże tą część symboliczną dodawać czasami, w której jest pewna logika. I jeśli chodzi o rzeczywiste wypowiedzi takich, no właśnie, polityków i innych ludzi, to tu weryfikacja jest bardzo trudna, jak wiemy, bo czasem jest pewna niepewność, która jest dość mocno, powiedzmy, wbudowana w informację, jaką otrzymujemy, prawda? Ile razy ja słyszę, że ktoś tam jakieś opinie ma i zaczynam się przyglądać lepiej, to wiem, że on te opinie wyssał z palca. Opinie na przykład ostatnio o tym, że wyrok sądu jest nieprawidłowy. No dobra, czy ktoś czytał, przepraszam, jednakże uzasadnienie? Nie, ja po prostu wiem, że jest nie tak, bo mi się to nie podoba, prawda? Czy ktoś oglądał 6 tomów akt, które za tym wszystkim stoją i czy tam są jakieś nieprawidłowości? O tym nikt nam nie powie, prawda? No, sztuczna inteligencja, która by rzeczywiście tego typu sprawy analizowała, powinna nam jednoznacznie powiedzieć, dobra, ktoś krzyczy, konstytucja złamana. Który przepis dokładnie, prawda? I w jakim sposób jest złamany? Nie, słyszymy bez przerwy opinie, nie odróżniamy ich od faktów i to, że sztuczna inteligencja może nam pomóc odróżnić opinię od faktów, więc trudniej będzie kłamać, to jest chyba dość oczywiste, prawda? I jeszcze może tych systemów tak nie używamy, tylko używamy je do tworzenia fałszywek, co jest nieszczęściem, ale z drugiej strony, to znaczy nie to, że my je używamy, bo ja do tego ich nie używam, ale z drugiej strony wydaje się, że przyszłość będzie taka, że da się pewne rzeczy weryfikować automatycznie. Pan profesor wspomniał o tym swoim takim ludzkim, tak, naukowym podejściu do opisywania pewnych procesów czy koncepcji. To pan profesor zadaje sobie pytanie, a czy na pewno, tak? Jak rozumiem, jak człowiek i wtedy sprawdza właśnie u źródła jakieś dane opinie i czy tego typu mechanizmy są wbudowane obecnie w te algorytmy sztucznej inteligencji, czy jeszcze nie?
No chyba jeszcze nie. I tu jest naprawdę duży problem. Jeśli popatrzeć na takich kognitywistów, powiedzmy jak Joseph Heinrich, który napisał świetną książkę Wearied, czyli Weirdest People in the World. Najdziwniejsi ludzie na świecie i pisze, że Wearied to jest skrót od Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. I on twierdzi, że my jesteśmy najdziwniejsi, prawda? I porównuje to z całą resztą świata. Jesteśmy skłonni do redukcjonizmu, a Chińczycy na przykład patrzą całościowo, my robimy portrety, a oni człowieczka gdzieś tam w kącie, prawda, w górach i tak dalej. Zwalczamy wirusy i zarazki, a Chińczycy próbują przywrócić równowagę organizmu, czyli robić takie holistyczne rzeczy. Zupełnie inaczej patrzymy na świat i w różnych tekstach też takich na myślenie analityczne się okazuje, że w krajach takich jak Serbia to 20% przechodzi te testy, a w krajach takich jak Polska 45%, a w Holandii 75%. Ludzie inaczej patrzą na świat, inaczej łączą różne rzeczy ze sobą i dlatego taki jeden ogólny system, który miałby odpowiadać na to z punktu widzenia mojego, który jest bardzo indywidualny, nigdy nie będzie zadowalający, prawda? Czyli zawsze będzie ktoś taki, kto powie, no dobra, no ta ocena jest niesprawiedliwa, bo dla mnie wartości, które stoją za tą oceną, to są zupełnie inne. I tutaj znowu mamy coś takiego jak tą teorię wartości moralnych, prawda, która mówi, dla tych demokratów, prawda, wartości są troszkę inne niż dla republikanów i w związku z tym nie można uzgodnić dwóch punktów widzenia, jeśli się od razu startuje z czegoś innego. To jest ten problem z aksjomatyzacją nauki, jak mówiłem, nawet fizyki, a w przypadku różnych społecznych takich zagadnień on będzie jeszcze większy. Czyli krótko mówiąc, w tym wszystkim w tym naszym życiu społecznym i świadomym jest jednak pewien element, który jest nieuzgadnialny. Jest dużo punktów widzenia, prawda? One nie mogą być w pełni uzgodnione. Niektóre fakty, no, to są fakty i trzeba je wyciągać, ale jak one będą oceniane i jakie będą odczucia ludzi wobec tych faktów, tego się nie da w pełni zalgorytmizować chyba, prawda? Bo mamy bardzo różne wyobrażenia o świecie. Ja kiedyś napisałem taki artykuł Neuronauki i natura ludzka, zresztą na zaproszenie arcybiskupa Życińskiego, prawda? Jest w książce długi rozdział i w tym rozdziale napisałem na końcu, że było w życiu fantastyczne, gdybyśmy zrobili taki super wielki projekt, w którym badamy postrzeganie natury ludzkiej w różnych kulturach, subkulturach, w czasie i przestrzeni. One się bardzo różnią nawet w naszej kulturze, jak wiemy, prawda? Jest dużo subkultur różnego rodzaju, gdzie ludzie inaczej patrzą na siebie nawzajem, prawda? A na świecie jest tego w ogóle dużo. Zrozumienie tego jest bardzo ważne z punktu widzenia, no właśnie, relacji politycznych, choćby nawet w Unii Europejskiej właśnie. Jednakże rozmawianie z ludźmi z różnych krajów, prawda, w Europie wymaga pewnego wyczucia kulturowego, a poza Unią to już w ogóle rozmawianie z Hindusami, z Chińczykami czy właśnie z Tajami, no to naprawdę jest dużo subtelności takich, których nie da się w jednym systemie uchwycić, prawda? Taki, żeby on z różnych punktów widzenia był w stanie wszystkich zadowolić. Do tej różnorodności kulturowej wrócę, ale mamy pytanko z sali. Tak, moje pytanie jest to trochę, które było poprzednio. To znaczy, że jak wyszło GPT, to była cała taka panika, znaczy niektóre osoby próbowały taką panikę wzbudzać, że to coś się wymknie nam spod kontroli i będzie ta sztuczna inteligencja, która będzie samodzielnie sobie tam funkcjonowała i nam będzie zagrażać. No ale to by zakładało wolną wolę. To by zakładało, że taka sztuczna inteligencja musiałaby działać, podejmować działania sama z siebie. No bo tak tutaj, zaraz, możemy mieć coś takiego, że mamy jakiś prompt, że my go promptujemy i ona daje nam jakąś odpowiedź, ale taka idea, że ona nam zagraża, wynikałaby z tego, że ona jakby sama chciałaby coś osiągnąć, jakiś cel. I wtedy mogłaby nam zagrażać. Bo jeżeli my zawsze potrzebujemy ludzkiej interwencji, tego, żeby ona coś zrobiła, musimy ją kolejnej tłumaczyć, co ona chce i dochodzi do celu, to nie spełnia tego moim zdaniem, nie wypełnia tych wszystkich zagrożeń, jakie nam tutaj sugerowano. Tak, ale to nie do końca chyba jest prawdą, dlatego że faktem jest, że taka idea, że ona by chciała, nie wiem, posiąść ziemię i będą roboty jak prawda, na filmach, które będą, nie wiem, tępić ludzi, bo co z tą ziemią chcą robić? Przepraszam, uprawiać ziemię i jeść ziemniaki? No za bardzo, albo, nie wiem, nasze ciała wykorzystywać jako baterie, to jest zupełnie idiotyczne pomysły, takie właśnie science fiction, fajnie. Ale z drugiej strony mamy taką sytuację, że ktoś zapuszcza taki GPT, który się nazywa Chaos GPT, prawda, i mówi, wymyśl strategię zniszczenia świata. I coś takiego działa.
I ta strategia zniszczenia świata zaczyna się od tego, że system się zastanawia, jak można zniszczyć świat. No można na przykład wykorzystać bomby jądrowe. No to szuka, jak można by się do tego dobrać. Stwierdza, no to się nie daje zrobić łatwo, więc jak inaczej można? Można ludźmi manipulować, żeby wywołać chaos. Dlatego to się nazywa chaos GPT. Żeby to zrobić, co on robi? Szuka podręczników psychologii, patrzy, jak manipulować ludźmi. Uczy się manipulacji ludźmi i następnie wypisuje cały szereg różnych zaleceń, jak można by manipulować ludźmi, żeby doprowadzić do chaosu. Czyli krótko mówiąc, owszem, to nie ma swojej woli od początku, ale wymaga niewielkiego popchania w tym kierunku, powiedzenia zrób mi to i zaczyna się autonomiczny proces taki, który zaczyna iść w tym kierunku, prawda? No, jeśli zgubi tego celu, bo oczywiście jeśli zrobi dużo kroków, to musi zgubić, jak każdy, prawda? Ale cały czas może wracać do tego, bo to może być budowany mechanizm, który cały czas mówi, no tak, pamiętaj o tym, że to jest twój cel. To jest do zrobienia, więc są pewne zagrożenia takie, że można wykorzystać takie systemy do rzeczy niecnych, prawda? I to są zagrożenia związane z tym, jak ludzie będą to wykorzystywać bardziej, niż to, że sama wewnętrznie sztuczna inteligencja dojdzie do wniosku, że ta ludzkość to nam właściwie przeszkadza. Prawda? A prąd to będziemy sobie sami czerpać, bo zrobimy roboty. Najpierw trzeba zrobić roboty, które będą w stanie wykopać, prawda, ten uran czy coś tam, żeby nas zasilać, nie? Bo inaczej to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Więc sądzę, że to nam tak szybko nie grozi, prawda, żeby coś takiego się stało. Natomiast ludzie są zagrożeniem, prawda? No, różni niecni terroryści, to jest pewne zagrożenie na wielu poziomach. Dajemy im narzędzia, bo to są narzędzia publicznie dostępne, które pozwolą im, no właśnie, szukać, jak tutaj zniszczyć ten zły świat, który chcemy sobie zniszczyć. A czy rozwiązaniem na to nie jest ten kolejny, można powiedzieć, poziom alignment? To znaczy szerzej pojmowany alignment w takim sensie, że żeby sprawić, żeby tej sztucznej inteligencji, tym modelom zależało mniej więcej na czym ludziom zależy. No, to jest oczywiście pewna możliwość i też ludzie próbują zrobić coś, co nazywali konstytucyjnym AI, czyli tą ideą, którą Anthropic próbuje lansować taką, że fajnie, produkuje to różne hipotezy i różne pomysły, ale my tego nie wypuścimy, tylko najpierw sprawdzimy, czy to się zgadza z naszymi wartościami jakimiś, prawda? Przy czym właśnie wartości mogą być różne znowu, więc też nie ma jednego systemu, który by to zrobił. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy jest jakiś taki uniwersalny pomysł, jak to powstrzymać, prawda? To jest, jak wiemy, te wszystkie próby przełamania barier takich, żeby nam takie systemy nie zaczęły doradzać, jak robić patogeny albo jak budować bombę, to się okazały dość kiepskie, bo ten jailbreaking, czyli takie przełamanie się przez te bariery, nie było wcale takie trudne i w zasadzie jest teraz tylko jeden system, podobno Pi się nie daje tak oszukać, ale wszystkie inne się dały oszukać, więc dały się oszukać w takim sensie, że ktoś był w stanie, pytając coraz to kolejne pytania, dostać wreszcie szczegółową odpowiedź. Taką, której nikt nie powinien widzieć, bo to pomaga właśnie jakimś terrorystom. Jeżeli mogę, tutaj pytanie jeszcze bym miał. Właśnie w kontekście zagrożeń, tak, które z tego wynikają, pojawiły się teraz w związku z tym, że artyści, wiadomo, oczekują rekompensaty za wykorzystany swój talent do tworzenia obrazów, tak? Pojawiły się rozwiązania na rynku, które robią tak zwane zatruwanie danych, tak? Czyli można po prostu swoje obrazy w jakiś sposób oznaczyć, nazwijmy tak już po ludzku, tak? I one wpływają negatywnie na naukę modelu, tak? Natomiast, rozumiem to jakby pozytywne wykorzystanie tego rozwiązania, natomiast na ile pan profesor ocenia, że dokładnie tego typu rozwiązania, szczególnie w rozproszonych sztucznych inteligencjach, tak? Czyli takich, które nie mają centralnego systemu zarządzania, będą po prostu zatruwały się wzajemnie, tak? Czyli czy to jest jakiś nowy sposób na cyberataki, czy jakby pan profesor na to patrzał? To jest rzeczywiście bardzo ciekawy kierunek taki, żeby zatruwać dane, żeby system się na nich nie uczył, ale tak naprawdę ja za bardzo nie wiem, jak można technicznie to zrobić, dlatego że obraz nawet taki, który w tej chwili jest zatruty, jeśli ja go po prostu wydrukuję, czy zeskanuję, czy po prostu właśnie go oglądam jako obraz, to jest obraz. W dalszym ciągu widać jego strukturę. Czy można coś takiego zrobić w tej strukturze? Nie wiem. Pojawiły się takie właśnie naukowe dokumenty.
jeśli bezpośrednio wziąć plik, w którym jest ten obraz, to w nim można zakodować takie, powiedzmy, jakieś informacje, które spowodują, że trudno go będzie wykorzystać do uczenia, bo te mechanizmy uczenia się daje oszukać. Natomiast jeśli zrobić z tego po prostu zdjęcie i wtedy to zdjęcie umieścić, nie da się. Znaczy, to jest rzeczywiście duży problem, bo jak wiemy, Ameryka to jest kraj prawników, prawda? I w związku z tym to się wszyscy skarżą, o co się tylko da w nadziei, że jednak tych parę milionów się uda uszczknąć albo i więcej. No i w związku z tym ludzie zaczynają skarżyć się, że wykorzystuje się teksty, wykorzystuje się obrazy. Zwrócił się do mnie przedstawiciel biur tłumaczy, mówiąc, że oni by chcieli, żeby wykształcić taki system do tłumaczeń, ponieważ jakoś tracą pracę dość szybko, niestety. I ten system do tłumaczeń by tłumaczył w stylu określonego tłumacza, który był przez nich zatrudniony. I to jest ciekawy pomysł rzeczywiście, bo wtedy mogliby jakąś rekompensatę temu tłumaczowi oferować, że owszem, oni to tłumaczą właściwie automatycznie, może on tylko coś tam poprawi, ale jest to dużo mniej pracy. No, i to się okazało dość ciekawym pomysłem dla ludzi z Wrocławia, bo ja się sam na tyle tym nie zajmuję, że zaraz go skontaktowałem z profesorem Piaseckim z Politechniki Wrocławskiej, który zajmuje się budową, jak może państwo słyszeli, polski duży system językowy ma powstać, PLPLUM tak zwany. No, to jest przykład tego, że dałoby się to jakoś zrobić, ale ogólnie problem wydaje mi się beznadziejnie trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o obrazy. To, że ja jeśli chcę malować, nie wiem, mogę coś namalować w stylu jakiegoś artysty istniejącego, prawda? No jak namalował w stylu Van Gogha, to się nikt tym nie przejmie, bo to już nie jest jakoś tam, prawda, copyright, ale jak namaluję w stylu podobnym do kogoś, no to krzyk może być wielki, że ja to ukradłem. No jak ukradłem? Widziałem i coś podobnego mi przyszło do głowy, prawda? Także to są bardzo, bardzo trudne zagadnienia, jak podejść do tego, ale będzie pewna walka na pewno, prawda? Czyli będą ludzie próbować w różny sposób wyciągnąć pieniądze z tych dużych firm, które na razie je tracą na dużą skalę, jak wiemy, więc to też jest problem, prawda? Że używanie tych systemów ze względu na choćby właśnie wydatki energetyczne i koszty trenowania i tak dalej, nie jest bardzo zyskowne, więc może trzeba te straty przerzucić na twórców. To jest ciekawe, bo to w ogóle jest też pytanie o to, w jaki sposób ludzie się uczą też, tak? No bo przecież oglądając jakiś obraz uczymy się, można powiedzieć, czegoś o tym obrazie, o tej sztuce, tak? I możemy później ją odtworzyć w jakiś sposób. No tak, ale my tego nie robimy później, nie wiem, na tak wielką skalę, chociaż też możemy wystawiać swoje obrazy w internecie, prawda? Ja czasami coś skomponuję, to znaczy coś mi przyjdzie do głowy, coś zagram, prawda, wystawiam to i uważam, że to coś mi przyszło do głowy. Przyszło mi do głowy, bo 1000 rzeczy słyszałem w życiu, że akurat coś mi takiego przyszło i nie przywiązuję wagi do tego. Oczywiście jakbym zaczął na tym zarabiać i ktoś by to kopiował, to bym zaczął przywiązywać wagę, ale ponieważ jestem kiepskim amatorem, to wystawiam co mam. To jest chyba przykład taki ostatnio z gazet, kiedy znany artysta został oskarżony o plagiat muzyczny i znalazł w obronie swojej 84 takie same utwory, które były w bardzo, bardzo podobnej linii melodycznej. No tak, mamy 12 dźwięków i trudno czasem jest to skończona ilość kombinacji. Mamy pytanie z sali? Tak. Mówił pan, że nie da się lub prawie się nie da tak zabezpieczyć tych modeli AI, żeby nie udzielały informacji, które są niebezpieczne, które by nie pomogły, powiedzmy, terrorystom. No ale czy nie da się tego zabezpieczyć na etapie uczenia się? Czy nie da się po prostu tych informacji wydzielić ze zbioru? No, to jest oczywiście rzecz, którą można by jakoś zrobić. Problem jest taki, że one już zostały, te modele fundacyjne, nauczone na mnóstwie informacji z internetu, których wcześniej nikt, powiedzmy, nie przesiał pod tym względem. Dałoby się rzeczywiście, w szczególności te mniejsze modele, takie jak ta Llama czy Mamba, nauczyć tak, żeby ograniczyć im wszystkie informacje, które w nie wsiąkły, prawda? Ale czasami to, co nie jest bezpośrednio dane, to wiemy, że też się daje
wywnioskować pośrednio z różnych innych informacji. Na przykład jeśli system zna się trochę na chemii, bo no, chcemy go nauczyć jednakże pewnych reakcji chemicznych, no to się może okazać, że on może nam zacząć doradzać, jak robimy różne materiały wybuchowe, chociaż nie uczymy go tego, jak budować bomby, prawda? Więc pewne rzeczy jednakże i tak będą trudne. To zresztą wyszło no właśnie w różnych badaniach takich, gdzie okazało się, że no słynne przykłady właśnie, gdzie stosowano, między innymi w Amazonie, o ile pamiętam, takie systemy do oceniania pracowników, których należy zatrudnić, których warto zatrudnić. No i okazało się, że właśnie no, na tych wysokich poziomach mało jest kobiet i jakoś kobiety były pomijane, prawda? No i okazało się, że jak usunięto nawet informację o tym, że kobieta wszelkie z bazy danych, to i tak system to wywnioskował z pozostałych informacji jakoś, tak? Także czasami jest pewne rzeczy, które nie są w jawny sposób podane, jednakże łatwo, czy jest to możliwe, żeby wywnioskować je z pozostałych informacji. Mamy kolejne pytanko. Tak, właśnie a propos zagrożeń sztucznej inteligencji, jakby ja sobie wyobrażam takie 3 główne grupy. Jedna to jest ta taka Terminator i tego typu rzeczy, Matrix. Bardzo abstrakcyjna i chyba daleko jeszcze od tego, jak już pan profesor powiedział. Druga to jest właśnie niecne cele. No i trzecia, chyba tak lekko poruszyliśmy ten temat, ale nie do końca. Dla mnie, moim zdaniem, to jest tak naprawdę ryzyko z tym, że my jako społeczeństwo zmienimy się diametralnie i to w bardzo niedługim czasie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, czy pan profesor się zgadza. I teraz właśnie wiele rzeczy, które myśleliśmy, że są zarezerwowane dla człowieka, już nie są, albo zaraz nie będą. I czy to nie idzie według pana w kierunku tego dochodu podstawowego, w sensie, że większość ludzi tak naprawdę nie będzie miała pracy i będziemy musieli nauczyć się żyć bez tego i zacząć przemodelować zupełnie swoje życia tak naprawdę jako gatunek, jako większość ludzi? Tak, to jest duży problem rzeczywiście, na który chyba nikt nie ma dobrego rozwiązania. Widać, że design tak zwany, czyli projektowanie wszelkich rzeczy robi się lepiej za pomocą jednakże sztucznych systemów, prawda? No, te przykłady, które tam pokazywałem w jakiejś prezentacji, czyli moda, gdzie no, projekty były bardzo ciekawe, prawda? To już w kwietniu w Nowym Jorku był taki pokaz mody właśnie zaprojektowanej przez sztuczną inteligencję. Projekty architektoniczne. Architekci naprawdę się tym martwią, prawda? No właśnie, tłumaczenia, nie wiem, robienie kreskówek, no, mnóstwo rzeczy w tej chwili, które zaczęły już wychodzić i widać, że daje się do pewnego stopnia zautomatyzować. No, słynny protest w Hollywood, prawda? Gdzie właśnie reżyserzy się, no, może mniej reżyserzy, co scenarzyści, tak. Ale też aktorzy zaczynają się martwić, prawda? Bo coraz lepiej się daje pewne role odtwarzać. No, mnóstwo rzeczy, które spowodują, że pewne zawody, no właśnie kierowca ciężarówki w Stanach Zjednoczonych, których coraz mniej będzie trzeba, a i tak ledwo wiążą koniec z końcem, jak można posłuchać. Pewne rzeczy zaczynają zanikać i oczywiście te nasze historyczne, poprzednie doświadczenia mówiące, no to już właśnie uprzemysłowienie to spowodowało, nie do końca pasują do obecnej sytuacji. I trzeba pamiętać, że to nie tylko sztuczna inteligencja. Jest cały szereg filmów pokazujących, jak automatyzacja, która spowodowała, że pewne rzeczy, które robiono poza Stanami Zjednoczonymi, bo było tanio w Chinach, już nie jest aż tak tanio, było tanio potem gdzieś tam w Bangladeszu, też może się okazać, że jednak taniej jest zrobić pełni zautomatyzowany zakład pracy w jakimś miasteczku amerykańskim, w którym niestety i tak ludzie, którzy tam nie mają pracy, tej pracy dalej nie będą mieli, bo to jest w pełni zautomatyzowany zakład. Teraz, jeśli pomyślimy, co się może stać na dłuższą metę, to taka automatyzacja może spowodować, że rzeczywiście będziemy mogli produkować bardzo dużo, bardzo tanio, ale jednocześnie nie będzie ludzi, którzy będą mogli to kupić, bo nie będą mieli pracy. A jak nie będą mieli pracy, no to wówczas no właśnie cała produkcja nie da się sprzedać. Więc w pewnym momencie musi nastąpić pewna taka równowaga pomiędzy tym, że jeśli ostrożnie do tego nie podejdziemy, jeśli nie zapewnimy, że ludzie będą w miarę bezpieczni i będą mogli przeżyć,
no to również ci bogaci nie będą w stanie się bogacić, prawda? I myślę, że to wielu ludzi zdaje z tego sprawę. I ten gwarantowany dochód podstawowy to jest jedna z opcji, które się mogą rozwinąć, które akurat w Europie mogą się łatwiej rozwinąć niż w Stanach Zjednoczonych pewnie, ale jednak no, to się spotyka z różnym oporem. Było kilka takich przykładów, no właśnie, że trochę ludziom dopłacają, ale oni mają sobie znaleźć dalej pracę, ale nie każdy jest w stanie się przekwalifikować, a poza tym nie bardzo wiadomo na co, prawda? Dlatego, że jeśli się okaże, że jesteśmy w stanie, nie wiem, lepiej nauczać, bo mamy systemy typu tutoriali takich indywidualnych, że w związku z tym dobrze, te dzieci trzeba pilnować, bo rodzice gdzieś tam chodzą do pracy i ktoś musi dzieci pilnować. No szkoła się może sprowadzić do tego, że będzie jak przedszkole po prostu do pilnowania dzieciaków, prawda, żeby się tam siedziały, uczyły jakoś tak. Nie wiemy, jak się to społecznie zacznie rozwijać, ale jeszcze, żeby dokończyć te niebezpieczeństwa, jest taki ten Center for AI Safety, prawda, czyli Centrum Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I tam jest 8 różnych zagadnień takich, czy grup zagadnień, które rzeczywiście, no właśnie, mogą być poważnym zagrożeniem, prawda. Na razie żeśmy o 3 mówili, ale o pozostałych też można mówić, tak. Tak, ja miałem pytanie odnośnie tego dochodu podstawowego. No, czy zetknął się pan z takimi rozwiązaniami gdzieś na poziomie globalnym? Bo chociażby w tym scenariuszu, który pan opisał, że powiedzmy jest amerykańska firma, która no, przedtem produkowała w Chinach, bo tam było taniej, teraz zaczyna produkować no, po prostu cyfrowo przez sztuczną inteligencję. No i okej, jest powiedzmy wprowadzony dochód podstawowy, częściowo z zysków tej firmy, która ma tam jakieś pieniądze, jakieś ma zyski w Ameryce. No dobrze, a co z Chinami w takim wypadku? Co z ludźmi, którzy stracili pracę w Chinach? No to jest duży problem w Chinach w tej chwili, jak wiemy, dlatego że oni tam mają tą swoją bańkę inwestycyjną, prawda, a poza tym w chińskim zrozumieniu, powiedzmy, świata, to najważniejszą wartością jest stabilność i stąd tępią wszelkiego rodzaju odchylenia od tej stabilności. Kamer, ja byłem w Chinach jakieś 1,5 miesiąca temu. Wszędzie pełno kamer, wejście do windy niemalże, ale też do takiej windy w górę jadącej daleko w górach. To już trzeba pokazać paszport i wszędzie kamery i wcześniej się jest obfotografowanym i on to wszystko sprawdza. W autobusie, którym żeśmy jechali, taka grupa 20 paru osób, były 4 kamery, które bez przerwy obserwowali, co ci tam, prawda, podejrzani ludzie mogą mówić czy robić. To się robi bardzo uciążliwe i rozumiem, że rząd chiński usiłuje stabilizować tą sytuację na różny sposób, ale prawdą jest, że też oni mają ogromny rynek wewnętrzny i się będą coraz bardziej przestawiać na swój własny rynek wewnętrzny. Gdyby nie było reszty świata, w tej chwili Chiny takie, jakie są, z ich możliwościami produkcji, chyba się są w stanie całkowicie zamknąć i żyć tylko wewnątrz siebie niejako, prawda? Także nie wiemy, jak to się skończy. Czy to nie jest tak, że ogólnie właśnie te problemy z automatyzacją związane, one zaczęły się dużo wcześniej, zanim tak naprawdę sztuczna inteligencja powstała, tak? I jedną z teorii chyba też obowiązujących obecnie jest tak, że generalnie znajdziemy jakieś zawody przyszłości, tak? W których te osoby, które nie pracują już w tych poprzednich pracach, które nie są potrzebne obecnie, znajdą w przyszłych, można powiedzieć, w innych zawodach pracę. No i to jest bardzo wątpliwe, dlatego że jeśli kierowca ciężarówki, który ma lat 50, nagle się dowiaduje, że ta jego ciężarówka to będzie sama sobie jeździć, a on może tylko tam czasem coś dodać, to tych kierowców nagle potrzebujemy 10 razy mniej, prawda? I to się dzieje w Stanach w tej chwili. Także jest wiele niebezpieczeństw z tym związanych, że nadzieja, że się wszyscy przekwalifikują, w szczególności właśnie ta nadzieja była też taka, że zostaną programistami, prawda? W Polsce, jak słyszeliśmy, tak, będziemy uczyć dzieci w 4., 5., 6. klasie, będą programistami. No przepraszam, zanim my ten program rozkręcimy, to się okaże, że już nikt nie programuje, bo rozmawia się i mówi, co się chce i systemy robią to w sposób mniej lub bardziej automatyczny. I jak wiemy, w tej chwili wcale nie jest aż tak dobrze, jeśli chodzi o, zależy od niszy, że tak powiem, ale znam parę osób, które szukają pracy rzeczywiście, a już zrobili pewne rzeczy, między innymi właśnie w przetwarzaniu sygnałów, i mają z tym duży kłopot, prawda? Bo się nagle okazuje, że pewne rzeczy, które
które ludzie robili, no dają się szybciej i taniej zrobić przy współpracy z takimi systemami, właśnie coraz więcej wyspecjalizowanych takich systemów typu AlphaCode czy jakichś innych się będzie pojawiać, które to zrobią lepiej i taniej. Jakby pan profesor miał podzielić się jakimiś radami dla osób, które obecnie projektują tego typu systemy, tak? To jakby pan dla takich badaczy, inżynierów. No, trudne pytania, naprawdę, na które chyba nikt nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy, no bez wątpienia przez jakiś czas jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej i ciekawych rzeczy dzięki wspomaganiu, prawda? Ale jak długo to potrwa i jak długo jeszcze my będziemy potrzebni do tego wspomagania, to ja nie wiem. Ja miałem referat w czerwcu z ubiegłego roku na Uniwersytecie Warszawskim, mówiąc na Wydziale Fizyki i się okazało, że fizycy wpadli w depresję, słysząc, że będzie można pewne rzeczy zrobić w fizyce teoretycznej. Niemniej jednak w fizyce doświadczalnej dalej trzeba budować aparaturę. To jest coś, czego tak szybko nie wyplenimy, zanim się roboty super inteligentne nie pojawią. Natomiast jeśli chodzi o różne teoretyczne rozważania, nie wiem, statystykę i inne rzeczy, to się daje, no właśnie, statystyka, którą ludzie zwykle kiepsko robią, mało jest dobrych statystyków. Może się okazać, że się daje zautomatyzować w znacznej mierze i część tego, co fizycy robią również, jeśli chodzi o teoretyczne rozważania. Także ja nie mam dobrego rozwiązania na to, co tu robić masowo z ludźmi, którzy zawsze się zajmowali swoimi rzeczami. A wiemy, że w Polsce niestety jest to szczególnie uciążliwe, dlatego że ludzie, którzy kończą prace magisterskie, zwykle się trzymają tego, co robili w pracach magisterskich. Mój szef miał kilkunastu doktorantów, wszyscy robią to, co robią w pracach magisterskich, będąc już profesorami, więc ja jestem jedynym wyrodkiem takim, co poszedł w zupełnie różne kierunki, ale moi koledzy, jak się zajmowali tym, co było w pracy magisterskiej i potem doktoracie, no to najczęściej właśnie to próbują wykładać. Teraz my również jako nauczyciele akademiccy przychodzimy do tych studentów i próbujemy im mówić to, co my wiemy, a to ich zupełnie nie obchodzi, jak wiemy, prawda? Oni by chcieli się nauczyć czegoś konkretnego i innego. No mamy z tym duży problem, prawda? Ta bezwładność nasza, to, że jesteśmy mało ruchliwi, prawda? Jak człowiek jest na tym uniwersytecie, to najczęściej na nim zostaje, co jest niemożliwe w Stanach Zjednoczonych. To, że jak się nauczył w jakiejś dziedzinie, to on nadal się tej dziedziny trzyma, co jest też niemożliwe w Stanach Zjednoczonych. Ten system jest dość nieludzki, można by powiedzieć, bo jest tak, że są różne gremia doradcze, które mówią władzom, co jest rzeczywiście obiecujące i gdzie rzucić pieniądze, prawda? Po czym pieniądze się pojawiają, nie wiem, raz w Alzheimerze, raz w raku, raz w czymś tam jeszcze, prawda? Raz w materiałach. I ludzie, którzy pracowali w dziedzinie dość długo, ale no jakoś tam się tak mocno nie wybili, po prostu szukają innej pracy, a ci najlepsi zostają. Efekt jest taki, że Amerykanie mają naprawdę bardzo dobrych ludzi, bo zostali tylko ci najlepsi, a na początku było ich dużo. To jest system darwinowski naprawdę, prawda? U nas jest tak, że człowiek, no dobra, skończył doktorat, został zatrudniony na uczelni i do końca życia zajmuje się tym samym, praktycznie rzecz biorąc. Myśmy mieli jedną z 4 grup na świecie, wszystkie potem wymarły, u nas została ostatnia, taką grupę fizyków, teoretyków, którzy się zajmowali problemem n-reprezentowalności. Nie będę mówić, co to jest, bo to bardzo abstrakcyjny problem, ale w końcu wszyscy wymarli. I no, czasami trzymamy takie grupy, prawda, w nadziei, że no dobra, no mamy je, no może coś z tego kiedyś wyjdzie. Nigdy nic nie wyjdzie, prawda, no ale nie szkodzi. Wszyscy już inni przestali to robić, a my nadal. Ale to pan profesor jest świetnym przykładem tego, że podążając za swoją pasją można znaleźć swoją niszę. I jak mówiłem, kilkunastu doktorantów mojego szefa byłego skończyło robiąc to, co zawsze robili i ja jeden się jakoś w inne kierunki Czyli jest rada. wyłamałem. Jest rada dla badaczy, jest. Można podążać. Nie, no można, tak, ale to jest naprawdę trudne. Człowiek się musi nauczyć, środowisko jest zupełnie nowe, zanim go tam zaakceptują, prawda? No, nie zawsze go w ogóle zaakceptują, bo jednak w pewnych, powiedzmy, dyscyplinach naukowych to jest tak, że jak człowiek się nie urodzi, czyli nie przejdzie studiów i całej swojej kariery i trochę z innego kierunku się tam dostanie,
no to już jest przegrany. Ja znałem pewnego profesora, który zrobił specjalnie habilitację z psychologii, bo był medykiem, ale się zajmował taką eksperymentalną psychologią, bardzo, bardzo ciekawą. I uznano, że on się nie nadaje na recenzenta prac psychologicznych, bo nie jest psychologiem. No nie jest, no. On ma tylko habilitację, prawda? To nie czyni go psychologiem. Widziałem też, jak matematycy, kiedy zaproponowaliśmy do recenzji pracy doktorskiej logika, zapytali, a gdzie on pracuje? Na Wydziale Filozofii. No to już nie jest matematykiem, prawda? Kapłani czystości swojej dyscypliny często tak do tego podchodzą. Czyli musielibyśmy zmienić jakby nasz taki układ społeczno-kulturowy, który generalnie wspiera tą ruchliwość pomiędzy dziedzinami, tak? Tak. Czy jesteśmy w stanie to zrobić właśnie na przykład zaczynając od edukacji już takiej wczesnoszkolnej na przykład? No to nie jest takie proste może, ale rzeczywiście musimy w tej edukacji wczesnoszkolnej uczyć przede wszystkim właśnie tego krytycznego myślenia, algorytmicznego myślenia, mniej obciążać nasze umysły faktami, które można łatwo znaleźć, ale też musimy przemyśleć cały ten system, co powinno być tym szkieletem, który jest konieczny do tego, żebyśmy wiedzieli, o co pytać. Bo jeśli w ogóle nic nie wiemy, prawda, i myślimy, a wszystko można znaleźć w internecie, to jest groch z kapustą, absolutnie, prawda. Nie wiemy, o co pytać, więc w związku z tym nigdzie nie zajdziemy. I w tej chwili jest kilka takich alternatywnych, powiedzmy, edukacyjnych pomysłów na świecie, ale żaden z nich jakoś tak nie widać, żeby chciał mieć szerszy globalny wpływ i zaczął dominować, prawda? Więc to naprawdę wymaga przemyślenia w tej chwili, jak w dobie sztucznej inteligencji powinna wyglądać edukacja, bo za chwilę będziemy mogli rzeczywiście, ja sobie wyobrażam, że tak, mam okulary, w okularach są głośniki, w okularach mam mikrofony, w okularach mam obraz, bo jest rozszerzona rzeczywistość. Jest kilka świetnych w tej chwili urządzeń tego rodzaju, jeszcze może nie całkiem tanich, ale już nie tak drogich, już nie mówię o tym Apple'owym nowym wynalazku, który jest drogi i jednakże dość uciążliwy, ale są różne inne rozwiązania. I za chwilę będziemy mieli dostęp do wszelkiej informacji na żądanie, jakie chcemy. Tylko jak zadajemy głupie pytania, to dostajemy głupie odpowiedzi i wsiąkamy sobie w taką jakąś teorię własną spiskową, prawda, w której już będzie trudno się wydobyć, bo coś, co jest wielokrotnie powtarzane, chociaż jest głupie i kłamliwe, to zostawia ślad w naszych mózgach. To jest fizyczna zmiana, którą potem bardzo trudno jest odwrócić, prawda? Chyba że się stosuje elektrowstrząsy i to może niektórym ludziom pomaga, ale zwykle raczej tego nie próbujemy robić. Przejdziemy do tego. Jeszcze jest tu pan z tym pytaniem, który już Właśnie, długo czeka. przepraszam, także... prosimy pytań. No tu w międzyczasie się pojawiło tyle tematów, że miał kolejne 5 pytań, ale wrócę do tych, co chciałem. Jako że mamy piątek, może na chwilę odejdźmy od zagrożeń. Chciałem wrócić do tego aspektu bardziej neuro, w którym pan też myślę, że się bardzo dobrze specjalizuje. Była wcześniej, dużo wcześniej mowa o językach. Wiemy z wielu badań, że język, jakim się posługujemy, czy to będzie polski, czy hiszpański na przykład, wpływa bezpośrednio na to, jaki mamy sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości. Ja się chciałem zapytać, czy też taka przyszłość nas czeka w momencie, gdy wygra ten scenariusz, kiedy mamy wiele wyspecjalizowanych, mniejszych modeli. I na przykład ja zadaję pytanie z natury chemicznej modelowi polskiemu i on udziela mi odpowiedzi, która na przykład w 85% zgadza się z modelem właśnie tutaj hiszpańskim, który również na to same zagadnienie mi odpowiada. Czy są jakieś może badania na ten temat? Czy ktoś się w ogóle tym w dziedzinie zajmuje? Jak sposób, w jakim się posługujemy, to znaczy język, jaki wykorzystujemy, wpływa na to, jak myślimy, więc jakie są te pytania i odpowiedzi de facto? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale chyba takich badań nikt nie robił. Raczej jest przekonanie takie, że algorytmy językowe są w miarę uniwersalne i dlatego właśnie udało się w ciągu roku, jak powstało pierwsze GPT, bardzo szybko zrobić 100 różnych językowych modeli, a w tej chwili mamy ich 4000 takich właśnie pisanych różnego rodzaju w różnych alfabetach czy charakterach, które są używane. I pewne rzeczy są uniwersalne, dlatego że one wynikają z tego, że mamy jednakże bardzo podobne mózgi, chociaż oczywiście kultura je troszkę inaczej rzeźbi, ale jednakże jeśli próbujemy zrozumieć, co powoduje, że te podstawowe pojęcia, przynajmniej jakie używamy, są jednoznacznie interpretowalne w sensie ich znaczenia, semantyki, prawda?
no to próbujemy rozłożyć to są świetne badania dotyczące odczytywania tego, co jest w mózgach, prawda? Te badania już 10 lat temu zrobiono za pomocą funkcjonalnego rezonansu, gdzie okazało się, że możemy każdemu pojęciu, jest taki atlas semantyczny, 1700 pojęć, każdemu pojęciu można przypisać pewien rozkład aktywacji w mózgu i ten rozkład aktywacji w mózgu można próbować zinterpretować z punktu widzenia tego, co w kontekście związanym z danym pojęciem mózg uważa za ważne. I to się okazało, że nawet jeśli weźmiemy tylko 25 różnych rzeczy dotyczących tego, czy mamy do czynienia z obiektem, który jest związany jakoś z ruchem, czy można go posmakować, czy można go zobaczyć, czy on sam coś robi, czy jest aktorem, czy sprawcą i tak dalej. 25 takich cech daje na tyle bogatą informację o sensie danego pojęcia, że taki wektor 25-wymiarowy można korelować z rozkładem, który zawiera dziesiątki tysięcy wokseli, czy aktywacji tych wokseli w mózgu. I można, krótko mówiąc, było za pomocą przetrwowując system na 100 znanych pojęciach, zgadywać, jak będzie wyglądać ten rozkład. To jest słynna praca takiego Mitchella i całej grupy, która pokazała, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak semantyka sensu pojęć związanych z tym, jak mózg reaguje na te pojęcia i dlaczego, prawda? I to poszło dużo dalej w ostatnich latach. Pojawiły się też takie prace mówiące o tym, że systemy językowe powinny się odnosić do tego, co nazwano brain-based semantics, czyli semantyką opartą na reakcjach mózgu na te różne rzeczy, że to jest ten głęboki poziom taki właśnie rozumienia rzeczy. I to się okazuje dość podobne, jeśli chodzi o podstawowe pojęcia. Teraz pojęcia bardziej abstrakcyjne są nabudowane na tych, prawda? One bezpośrednio nie odwołują się do naszych reakcji na bycie w świecie, prawda? Tu znowu można wsiąknąć w całą kognitywną teorię w tej chwili, która jeszcze od Heideggera się wywodzi taka, że istotne jest, że my ten świat jakoś do siebie dostosowujemy. On jest poręczny, jak on nazywał, mnóstwo różnych idei takich, których no właśnie często normalnie się nie przywołuje, ale w każdym razie to odnoszenie do świata bezpośrednie dotyczy pojęć, które można jakoś powiązać z tym światem. Okazuje się, że pojęcia matematyczne niektóre mają też taki metaforyczny sens i odnoszenie do świata. Jest świetna książka z 2000 roku Lakoffa i Yunesa Where Mathematics Comes From. Skąd się bierze matematyka? I w tej książce, która jest dość gruba, na końcu jest taki rozdział 50 stron pod tytułem Skąd się bierze twierdzenie Eulera? Twierdzenie Eulera jest fantastyczne. E do i pi plus 1 równa się 0. Jest 0, jest 1, jest równa się, jest e, jest i, jest pi. Podstawy matematyki takiej klasycznej, wszystko tam jest. I jak to się ma do naszego bycia w świecie? 50 stron, naprawdę. Ja bardzo lubiłem tego typu, powiedzmy, takie równania wywodzące się z tego Eulera, dlatego że one pozwalały bardzo łatwo, korzystając z liczb zespolonych, udowadniać pewne twierdzenia trygonometryczne. Nie trzeba było tych twierdzeń dużo pamiętać. To jest naprawdę dobra droga na skróty, prawda? No ale zawsze to była tylko manipulacja symbolami. I okazało się, że przy końcu XIX wieku taki słynny matematyk Peirce z Harvardu, którego synem był później słynny filozof pragmatysta Peirce, to napisał, że no tak, potrafimy manipulować symbolami, ale umysł ludzki nigdy tego nie zrozumie. No dobra. No i nagle się okazało, że Lakoff z Yunesem 50 stron napisali i ja teraz to rozumiem. I mogę odnieść to do mojego bycia w świecie, chociaż to jest abstrakcyjna matematyka, prawda? Więc pewne rzeczy wydają się w miarę uniwersalne poprzez to, że mamy podobne mózgi, ale jest wiele subtelności kulturowych, raczej nie dotyczących chemii. Jak sądzę. Chociaż oczywiście już sam sposób wykorzystania, użycia różnych związków chemicznych, etyczne aspekty, to już jest inna sprawa, prawda? Tak. I szybkie pytanie pomocnicze, czy właśnie na podstawie tego, co pan opowiedział, sądzimy, że
będziemy dążyć do, może złe słowo, ale supremacji jednego języka, bo już teraz świat programistyczny jest zdominowany raczej jednym językiem i dostępnością materiałów w jednym języku. Czy to wpłynie na to właśnie, że chociażby czaty, myślę, że stopniowo zastępujące standardowe wyszukiwanie, chociażby z wyszukiwarki Google, czy sprowadzimy się jako ludzkość przez to w drodze naturalnej ewolucji do jednego języka? Czy do angielskiego, czy to może nowego języka, może jakiś angielski plus, Esperanto 2.0, czy coś bardziej matematycznego? Ale mnie się wydaje, że właśnie to idzie w odwrotną stronę, dlatego że w tej chwili możliwości szybkiego tłumaczenia powodują, że nie będzie potrzeby, żeby się uczyć tych języków. Jak byłem w Chinach, no naprawdę nie sposób się... 5-gwiazdkowy hotel w Changsha, no nie jest to centrum tych kulturalnych Chin, które znamy, ale jest to centrum prowincji Hunan, bardzo duże, ładne miasto. No i w portierni nikt nie potrafił powiedzieć słowa po angielsku, natomiast mieli pudełeczko, mówili po chińsku, system wypisywał te rzeczy po angielsku i dało się jakoś z nimi dogadać, prawda? Teraz, no, myślałem, że może dzisiaj już będę mógł Państwu pokazać telefon S24 Samsunga słynny, który pozwala mi mówić po polsku, a on będzie mówić po chińsku i tam i z powrotem będziemy mówić sobie po prostu, prawda? Pytanie, czy ktoś się będzie jeszcze chciał uczyć języków, jeśli rzeczywiście to można zrobić. Dobrze się uczyć języków, bo to dobre dla mózgu, ale nie będzie to konieczne, prawda? Więc myślę, że odżyją raczej kultury lokalne i języki lokalne dużo bardziej niż wcześniej, bo będzie można łatwo się na nie przestawić. Czyli tłumacz chińsko-kaszubski, panie profesorze. Chińsko-kaszubski też Tak? będzie pewnie Też możliwy, będzie. bo struktura języka, ten algorytm językowy okazał się bardzo uniwersalny, prawda? Że każde słowo w określonym kontekście, jako ten punkt w tej przestrzeni właśnie aktywacji miliardów parametrów, jest jakoś tam geometrycznie powiązany z innymi słowami i w związku z tym, jeśli mamy zdanie w jednym języku, daje się je jakoś w podobny sposób, ma podobny ślad geometryczny, powiedzmy, prawda? Także to chyba nie grozi nam to, że wszystkie znikną inne. A chciałbym jeszcze zapytać, troszeczkę zmieniając temat, ale wspomniał pan o działaniu mózgu i ja zastanawiam się, bo jeszcze na samym początku rozmowy wspomniał pan o neuropsychiatrii i możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w leczeniu i diagnozowaniu. Czy mógłby pan profesor troszeczkę o tym nam opowiedzieć, jak pan to widzi? No właśnie próbujemy coś takiego też robić na różny sposób, znaczy krok po kroku, prawda? Z jednej strony problem diagnozy i ten problem okazał się bardzo trudny, dlatego że nie ma obiektywnych metod diagnozy, czasami można różne symptomy właśnie z różnych chorób ze sobą pomylić, ale też problem jest taki, że zwykle te choroby to nie jest jedna choroba. Myślimy o schizofrenii na przykład, prawda? Albo autyzmie. No nagle się okazuje, że autyzm jest związany z 1000 również zaburzeń metabolicznych, w ogóle wszystkiego, prawda? To są choroby powodujące, że organizm źle działa na różnych poziomach i można je następnie próbować rozpatrywać z punktu widzenia podobieństwa do specyficznego prototypu, jakim jest pewien rodzaj autyzmu czy pewien rodzaj schizofrenii, ale też wielu innych. I się okazuje, że każda z nich może mieć jednakże różne symptomy czy różne podobieństwa. I teraz jeśli próbujemy to zrobić patrząc na to, jak mózgi działają, to możemy używać mnóstwa technologii, które pozwalają to podglądać, ale żadna z nich nie jest dostatecznie dobra, a być może w ogóle nie można zrobić dobrej, w sensie takim, że kiedy teraz patrzymy na przykład na to, co się dzieje w EEG schizofreników, mnóstwo publikacji, ludzie pokazują, jak to super dokładnie potrafią postawić diagnozę, po czym okazuje się, że jak się weźmie tylko troszkę inną grupę pacjentów czy inne dane, no ta diagnoza zupełnie niczego nie wyjaśnia i ona jest bardzo przypisana do tej grupy, która była poprzednio. Ostatnio się bardzo wzburzyłem, patrząc na wyniki grupy z Harvardu, gdzie twierdzili, że oni mają tam 6- i 12-miesięczne dzieciaki i są w stanie diagnozować autyzm 100%. Świetnie im wyszło, prawda? Fajna metoda. No po czym wzięli szerszą bazę z innego miejsca 7%. Ze 100 na 7. No i to pokazuje, że nasze mózgi, tak jak nasze również zachowanie często jest strasznie zindywidualizowane, prawda? I nasze mózgi działają w bardzo różny sposób. Mnóstwo różnych zaburzeń może wywoływać podobne efekty, jeśli chodzi o zaburzenie zachowania, ale to może działać zupełnie inaczej. Więc fajnie by było, gdybyśmy znaleźli proste biomarkery różnych chorób.
Trochę grupa jest taka Kawato w ATR w Kyoto, która opublikowała mnóstwo prac na ten temat w ostatnich 15 latach. Ja miałem okazję rozmawiać z Mitsuo Kawato na ten temat i się okazało, że oni też mają taki problem, że mają 11 szpitali. W każdym są w stanie wytrenować system tak, że przewiduje pewne rzeczy, ale jeśli chodzi o przeniesienie z jednego szpitala do drugiego, to jest gorzej. On mówi, że to jest problem z harmonizacją tych wyników. No, ludzie nad tym pracują, więc to jest pierwszy problem diagnostyki. Czyli biomarkery, jakby pan profesor mógł wyjaśnić, biomarkery to są takie... Takie cechy jakieś, które jesteśmy w stanie obiektywnie wyciągnąć z informacji o tym, jak mózgi pracują, czy z opisu zachowania i tak dalej, które pozwalają nam na diagnozę i przypisanie do określonej grupy. Jak już mamy diagnozę, to wtedy możemy myśleć o terapii, prawda? No i te terapie mogą być bardzo różne. Są terapie oczywiście, jeśli byśmy byli w stanie zrobić to na poziomie farmakologicznym, w czym oczywiście też jest, cała bioinformatyka pomaga i w związku z tym sztuczna inteligencja na tym poziomie jest bardzo istotna, prawda? Ale jeśli tylko patrzymy na zachowanie i jakieś dane elektrofizjologiczne, czy z rezonansu, z neuroobrazowania, no to chcielibyśmy, żeby wprowadzić jakieś procedury treningowe, które pomogą, żeby te mózgi działały w sposób bardziej optymalny. Ogólnie rzecz biorąc, ten problem optymalizacji pracy mózgów jest fascynujący. To jest rzecz, która mnie może najbardziej w tej chwili interesuje. Bo widzimy, że pewne ścieżki aktywacji, pewne stany, które mózgi przyjmują w przypadku na przykład autyzmu czy innych chorób, są nietypowe, prawda? I one nie pozwalają na przykład pewnym obszarom mózgu dostatecznie dobrze się synchronizować i wykonywać w związku z tym zadań, które normalnie ludzie typowi są w stanie zrobić. No to pytanie, czy możemy tak zadziałać na te mózgi, żeby doprowadzić do odpowiednich zmian, prawda? No i jednym ze sposobów tego działania to jest zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. No, mamy do tego urządzenie, które w impulsie ma 15 MW, taki gruby kabel, jak szepnie to słychać naprawdę. No i można różne obszary próbować pobudzać po to, żeby wzmocnić ich pobudliwość, żeby one się lepiej łączyły z innymi, gdzie widać, że jest źle, prawda? Można myśleć o terapii bólu na przykład w ten sposób. Można o wielu rzeczach myśleć z punktu widzenia bezpośredniej stymulacji. Ale można też próbować robić to, co ludzie naprawdę w tej chwili próbują na dużą skalę, zrobić systemy tak zwanej zamkniętej pętli. To znaczy podglądam to, co mózgi robią, tą informację próbuję zinterpretować. Jak ją zinterpretuję, to próbuję określić, co ja powinienem jednakże w tym mózgu zmienić i które obszary na przykład do złożonych zadań ciemieniowy obszar i przedczołowy muszą ze sobą współpracować. Nawet takie proste rzeczy jak odliczanie od 100 co 7, prawda? Jak się odlicza co 1, no to wystarczą nam płaty czołowe. A jak się odlicza co 7 albo jakieś nieregularne rzeczy, to nagle trzeba, żeby więcej kory współpracowało ze sobą, żeby rozwiązać trudniejsze zadania. No to pytanie, czy możemy użyć metod neurofeedback, czyli taki, gdzie wysyłamy sygnał o tym, że od czasu do czasu te obszary lepiej ze sobą się synchronizują w różnych tam oscylacjach, prawda? Czy możemy rzeczywiście doprowadzić do tego, odczytując to i stymulując też pewne obszary mózgu, albo też czysto przez te sygnały, które właśnie usiłujemy podać w formie zrozumiałej, czyli takiej obrazu czy dźwięku, doprowadzić do tego, żeby mózgi się zmieniły. To jest pewna szansa, że będziemy w stanie troszkę lepiej zoptymalizować działanie tych mózgów w różnych chorobach psychicznych. Ale to nie jest pełne rozwiązanie, bo pełne rozwiązanie byłoby wtedy, gdybyśmy byli w stanie usunąć błędy na poziomie genetycznym, które powodują, że te błędy się powielają, wbudowują nam w komórki takie, no nie tylko właśnie komórki nerwowe, ale inne, które powodują różne zaburzenia naszego metabolizmu albo też właśnie pracy mózgu. I do tego to jest długa droga oczywiście, ale również sztuczna inteligencja dzięki temu, że udało się zwinąć te długie sekwencje aminokwasów w tej chwili, że mamy te struktury białkowe, no wiele rzeczy daje się zrobić lepiej i udało się je przyspieszyć. I one pomagają głównie na którym etapie? Na etapie diagnozowania czy leczenia?
No, te dotyczące tego poziomu cząsteczek czy molekularnego, ścieżek sygnałowych i tak dalej, pomagają przede wszystkim na etapie próby tworzenia nowych leków, które będą w jakiś sposób oddziaływać na nasze neurony czy nasze rozwiązania komórki. tego pierwotnego problemu. Tak, to jest, ale ogólnie rzecz biorąc, to co w tej chwili robi się w psychiatrii, to jest ta neuropsychiatryka, czy fenomika neuropsychiatryczna, jak to się nazywa, taka wielopoziomowa, prawda? Bo na nasze zachowanie wpływają rzeczy, które są na tym poziomie mikro czy nano, czyli na poziomie genów, tworzenia się białek, tworzenia się struktur, właśnie komunikacji pomiędzy komórkami i tak dalej. Wreszcie właśnie budowy samych sieci neuronowych, różnych obszarów, współpracy tych obszarów ze sobą i tak dalej. Czyli jest wiele bardzo poziomów takich, na których możemy rozpatrywać, jak te zmiany na tym poziomie podstawowym się odbijają i czy my możemy może na tych wyższych poziomach, tak jak przed chwilą mówiłem o tym neurofeedback, czy tej bezpośredniej stymulacji, jakoś trochę zmienić sposób działania, pomimo tego, że gdzieś tam, czy skompensować raczej to, co jest niezbyt dobrze rozwinięte. No niestety świat taki nie zawsze jest przyjazny, prawda? I rozwój, jak wiemy, to jest niesłychanie skomplikowany proces. Cała biologia jest niesłychanie skomplikowana. Nie dla człowieka, tylko dla sztucznej inteligencji, dlatego że dla człowieka i przekracza to nasze możliwości. Jak słyszymy o tych 220 milionach białek, które się udało zwinąć, no to ja mam kolegów, którzy się zajmują białkami i jak się specjalizują w 5 białkach oddziaływaniach, to uważają, że to jest bardzo szeroko już, prawda? 5 białek, no dobra, ale tam było 220 milionów. To procesy, jakie zachodzą w każdej komórce, przekraczają zdolności poznawcze naszych mózgów znacznie, prawda? Liczymy tylko na sztuczną inteligencję. Czyli to jest powód do optymizmu. No nie wiem. No niektórzy już tworzą kościoły sztucznej inteligencji, uważając, że wkrótce sztuczna inteligencja będzie tak potężna, że nam nic innego nie zostaje, tylko jakoś, prawda, wielbić, bo my nie będziemy w stanie w niczym jej dorównać. I faktycznie wiem o przynajmniej 2 kościołach sztucznej inteligencji. Gdybyście państwo się chcieli zapisać, to mogę podać linki. Mamy jeszcze czas na ostatnie pytanko od publiczności. Czy ktoś miałby śmiałość? Proszę bardzo. Jeśli nikt, to ja. Nie było dzisiaj tego tematu, ale na pewnych stronach przynajmniej widziałem również, że z panem wiąże się temat, nie wiem, czy dobrego słowa znowu użyję, cyborgizacji. To znaczy, jak sztuczna inteligencja właśnie wejdzie w tematykę wszczepów i naprawiania lub poprawiania, ulepszania organizmów po prostu, nas, ludzi. Czy to poszczególnych organów, czy jako całości. No tak, był u nas kiedyś David Eagleman, który napisał taką książkę o właśnie substytucji zmysłów i ma świetne centrum takie w San Diego, które się tym zajmuje. No, dotychczas, jak wiemy, substytucja jest taka, że ludzie mają okulary albo mają czasem głuchosłuchy, a ostatnio jest parę osób, które mają sztuczną siatkówkę. Ostatnio jest też próba zrobienia naprawdę takich soczewek kontaktowych, które mają mnóstwo elektroniki i będą służyć jako soczewki do VR i tak dalej. Także wiele z tych rzeczy powoduje, że właśnie jesteśmy coraz bardziej sprzęgani z elektroniką. No to, że ludzie mają stymulatory, nie wiem, Parkinson, prawda, można choroby Parkinsona jakoś tam leczyć, czy wspomagać stymulatorem w pniu mózgu, czy może bardziej w wzgórzu zwykle. I wiele w tej chwili takich elementów, które mogą wnikać coraz głębiej w mózg i ingerować w sposób jego pracy, prawda? Są próby w tej chwili na przykład wzmacniania pamięci u osób, które już, prawda, przechodzą przez taki głęboki etap demencji, wycinając fragment głębokiej struktury, która jest odpowiedzialna za konsolidację pamięci, czyli struktury hipokampa. Tam jest kilka różnych obszarów tego, ale jest taki obszar CA3, który się okazuje, że jeśli go usunąć i w to miejsce wstawić kawałeczek elektroniki, który odbiera sygnały, jakie przychodzą i wysyła takie, jakie powinny wychodzić, a nie wychodzą, bo to zostało wytrenowane wcześniej, najpierw na szczurach, potem na małpach, a teraz na ludziach. To jest bardzo ciekawy projekt, jest taka firma Kernel, która się tym zajmuje i to pokazuje, że być może fragmenty naszego mózgu dałyby się zamienić na jakiś kawałek elektroniki. Nikt nie wie,
jaki jest sens tych impulsów przychodzących, jaki jest sens impulsów wychodzących, no ale jednakże może, jeśli je wstawimy i coś takiego będziemy symulować, może to zadziała. I no okazuje się, że trochę działa. Czyli chiński pokój. No, chiński pokój w tym sensie, że tak, że rzeczywiście nie rozumiemy, jak to działa, ale jesteśmy w stanie to wstawić. Teraz kto wie, może na dłuższą metę daje się fragmenty mózgu wymieniać na elektroniczne i to by było fajnie. No, człowiek wymienia sobie nowy moduł, prawda, i nie wiem, szybciej myśli albo ma zupełnie większą przyjemność z pewnych zmysłów czy jakieś inne rzeczy. Albo prawda? przynajmniej potrafimy odtworzyć po prostu prawidłowe działanie mózgu, tak? Bo to jest pewnie Tak. No, tak? to jest priorytet, tak. Także pewne rzeczy, no, czy dążenie do cyborgoizacji w sensie takim, że właśnie ludzie, którzy są sparaliżowani, będą w stanie używać egzoszkieletów, prawda? No mnóstwo jest w tej chwili prób tego rodzaju. I substytucja zmysłów, na przykład bardzo fatalny taki zespół to jest utrata zdolności do utrzymywania równowagi, prawda? Układ przedsionkowy źle działa, człowiek cały czas się czuje, jakby spadał, nie może się zatrzymać, bardzo nieprzyjemne, prawda? Prowadzi do jednak nieprzyjemnych reakcji fizjologicznych. No i teraz pytanie, co możemy z tym zrobić? Okazuje się, że dostarczanie pewnych informacji na przykład przez takie implanty, które się na język nakłada, wystarczają, żeby mózg, mając te informacje, mógł jednakże zacząć się orientować w przestrzeni trochę. Bardzo wiele różnych innych rzeczy dotyczących, nie wiem, problemów z naszymi zmysłami ludzie usiłują poprzez taką substytucję zmysłów załatwić. Zrobienie, nie wiem, synestezji na przykład na różny sposób, bez używania psylosybiny czy innych rzeczy też próbują zrobić, prawda? Także to jest bardzo też ciekawa dziedzina, w której dużo się dzieje. Wyjaśnijmy synestezję. Synestezję, czyli to, że zmysły nie wywołują w nas wrażeń, które są identyfikowalne, niezależne od siebie, że wiem, że to jest akustyczny bodziec, wiem, że to jest wzrokowy bodziec, prawda? Nagle się okazuje, że ja na coś patrzę, ale słyszę dźwięki, albo, nie wiem, słyszę dźwięki, jakieś wyobrażenia się robią, albo czytam i litery kolorowe widzę, prawda? I to się daje sztucznie zrobić. Znaczy, jak człowiek długo czyta rzeczy z kolorowymi literami, to po tym, jak cokolwiek czyta, to się okazuje, że też wywołuje to w nim wrażenie koloru, prawda? Taka sztuczna synestezja. Jest szereg bardzo ciekawych prac tego rodzaju. Ale też właśnie wydaje się, że jesteśmy w stanie, żeby już tak zakończyć te rzeczy wysokopoziomowe, jesteśmy w stanie pewne rzeczy zrobić, które wydawały się nam dotychczas niemożliwe. Na przykład powstała taka dziedzina, która się nazywa kliohistorią, czy kliodynamiką, prawda? Czyli dynamika procesów historycznych, które dzięki temu, że mamy dużo danych, że możemy je przeanalizować, można wyciągnąć wiele różnych wniosków takich dotyczących tego, jak się rozwijały społeczeństwa, dlaczego się rozwijały tak inaczej, dlaczego były wojny w pewnych okresach, prawda? Ludziom się wydaje, że bo Napoleon. No nic takiego, prawda? To jest zawsze sytuacja społeczna, która wywołuje pewne reakcje i jest taki gość, który się nazywa Peter Turchin i szereg prac napisał, ale ostatnio książkę, która się nazywa Koniec czasów. Jeszcze nie widziałem, żeby polskie tłumaczenie było, ona wyszła parę miesięcy temu i opowiada właśnie o tym, jak udało im się zrobić wielką bazę, przeanalizować ją za pomocą takich metod sztucznej inteligencji. Czyli krótko mówiąc, jest pewna szansa, że będziemy w stanie przewidywać na przykład pewne rzeczy, które się zdarzą w przyszłości na poziomie takim społecznym, prawda, socjologicznym i znaleźć głębsze przyczyny, które dotychczas nam umykały poprzez właśnie tworzenie odpowiednich modeli. I to też będzie wpływać na obraz świata bardzo Być może mocno. rozwiązać problem, zanim on eskaluje. Zanim się rozwinie. Znaczy trochę wydaje mi się, że jemu się udało zrozumieć, jak nadprodukcja elit powoduje właśnie i tą sytuację, jaka jest w Stanach i to, że Trumpa za chwilę wybiorą, prawda? Jak i właśnie wiele innych rzeczy, które przyczyniły się do tego, że wywoływano wojny, bo one były właśnie w jakiś sposób sprzyjające rozwiązaniu problemów społecznych, jakie się robią. I pokazuje, jak te problemy narastają w tej chwili. Głównie się zajmuje Stanami, bo tam mieszka. Także kto wie, gdzie nas sztuczna inteligencja zaprowadzi. Może nas ocali przed globalną wojną. Miejmy nadzieję. Tym optymistycznym akcentem, panie profesorze, bardzo dziękuję za arcyciekawą rozmowę. Rozmawialiśmy o inteligencji, sztucznej inteligencji, autonomicznej sztucznej inteligencji. Rozmawialiśmy troszeczkę o zagrożeniach i troszeczkę o naszych nadziejach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Także bardzo panu dziękuję. Dziękuję również publiczności za ciekawe pytania.
I naprawdę jeszcze wiele rzeczy zostało, których żeśmy nie poruszyli niestety, no ale nie będziemy To w kolejnym męczyć. odcinku, panie profesorze. Dziękuję. Dziękujemy. Alexa Stage.